Dobra, to co, chcesz na samym początku pogadać o jakichś takich Możemy na lajcie. wstępnych tematach? Możemy. A masz coś ciekawego do powiedzenia? Mam. Tak? No kurde, znowu, w ogóle tak, ostatnio mi wypomniałeś, że ja ci mówiłem, że mam AZS, nie? No. Że ja za topowe zapalenie skóry. I jak ja ci to powiedziałem, to słuchaj, na drugi dzień wyskoczyło mi, łuny mi wyskoczyły pod oczami, które mnie pieczą jak skurczybyk i wziąłem do swojego... Napisałem ci, że miałeś blizny jak Luffy pod okiem. No i teraz też mam, normalnie tak mnie to pali, że to jest masakra i jeszcze wczoraj jak jechałem po mleko dla młodego, to nie założyłem maści na siebie, a w aucie miałem 30 stopni i to ciepłe powietrze mi zaczęło buchać na twarz i się zrobiłem taki czerwony jak burak, a jeszcze dzisiaj mam czerwoną koszulkę, która jeszcze Znowu może to założyłeś podkreślać, czerwoną, znowu założyłeś właśnie- czerwoną. I to chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś na ostatnim na podcaście, że założyłem i to podkreśla, ale zobacz, tu mam normalnie takie, wiesz, tu mam łunę No widzę. i mi się na czole zrobiło, no kurde, jest masakra, to mnie tak piecze, że tragedia. A jeszcze jestem niewyspany, bo wczoraj, słuchaj, mój synek miał jakiś atak paniki o godzinie 19, ja go karmię, bo moja żona poszła sobie na trening tańca, bo chcemy otworzyć sobie szkołę cheerleaderek, nie? Bo moja To żona jest... wspominałeś chyba o tym, że ona też Tak. coś planuje. No, bo moja żona jest cheerleaderką i była przez bardzo długi okres czasu w Bełchatowie i teraz chodzi sobie znowu jakby, wiesz, przećwiczyć, a ty nagrywasz już? Nagrywam, ale jeszcze się nie przywitałem. I wiesz, i chcę sobie zrobić, a to jeśli chcesz, to możesz się teraz witać, nie musimy tego wycinać jak coś, nie? A, no okej, no to siemka. Siema. Dzisiaj będziemy o Dragon Ballu gadać, nie o One Piece i nie o Naruto, tylko o transformacjach. Taki temat w sumie rzeka i taki w sumie dość obszerny, ale myślę, że z jednej strony oczywisty, ale też warty przegadania, bo jeszcze o stricte transformacjach w naszym nadcaście nie rozmawialiśmy, nie? Tak, a ci jeszcze dokończę tylko. I wiesz, ja wczoraj zostałem, słuchaj, z młodym o 19 i zacząłem, akurat wypadła godzina karmienia, nie? No i wiesz, odłożyłem go do stawki i się zaczął płacz. No bo płacz, no to mówię, dobra, Micha, nie? No to jak Micha, no to idę butlę zrobić z podgrzewacza, wiesz, tam robię mu mleczko, bo jest na modyfikowanym. Espumisan na zaparcie i na wzdęcia. I karmię go jest normalnie i nagle płacz, ale to taki płacz, wiesz, jakby zobaczył ducha jakiegoś potwora, może no ja byłem czerwony, może się wystraszył, nie? No tak właśnie też może być. miałem mówić, może zobaczyć Ale jakiegoś wiesz, woropaja. I słuchaj, przez godzinę normalnie ani na leniwca, ani na przodzie go nosić, ani go nosić normalnie na ramieniu, ani leżeć, ani siedzieć w bujaku, nic, po prostu nic. I dzwonię do Izy, mówię, ty skończyłaś już ten trening? Ona mówi, że skończyłam, jadę. Mówię, no nawet jak masz żółty, to wal na żółtym, bo ja sobie nie radzę z młodym, nie? No bo wiesz, to taki naprawdę był wyk dramatyczny. No. Słuchaj, Iza mi przyszła do domu, wzięła go na ręce, ręką odjął, nie? Może Mamy. I się okazało, że jest teraz na etapie skoku rozwojowego i cię nie lubi. Nie no, jest, wiesz co, jak to się nazywa? Że lęk separacyjny ma no. od mamy, nie? Okay. I mama przyszła i jest, wiesz, a dzisiaj rano wstał, taki piękny bąbel, słuchaj, kurde, jest taki uśmiechnięty, jest naprawdę spoko, ale wczoraj byłem przerażony, ale mam mocny statement dla widzów, dawaj, żeby rozbudzić tutaj, my tak nagrywamy to, no nie powiem, że rano, ale jeszcze przed południem, dla mnie to jest wczesna godzina. Się ciebie zapytam, ty trochę Pokemony, Digimony, coś ten? Nie. Coś cokolwiek? Nic. Jedyne co, znaczy zależy czy pytasz, czy oglądam, czy znam. Czy znasz? Digimony oglądałem w dzieciństwie, ale tak jak wiesz, leciało sobie tak jakbyś oglądał Żwirka i Muchomorka, nie śledzisz fabuły za bardzo. A z Pokemonów to ostatnio sobie trochę poczytałem na temat najrzadszych kart i pooglądałem jakieś openingi, jak otwierają Charizardy z 99. Okej. To słuchaj... Albo widziałem co jeszcze? Sorry, że ci przerwę. Godpack w Pokemonach. To chyba było, nie? Że masz boosterka, w którym każda karta jest warta tam kilkaset dolarów. Same alty są, no. Same alty jakby. Bo o co chodzi? Ostatnio na kanale moim unboxowym przyszedł widz, który się zapytał, czy będę miał Digimony. I sobie tak odświeżyłem, wiesz, przypomniało mi się, mówię, Digimony, kurczę, w Polsce to w sumie to taki trochę martwy temat, jeśli chodzi o karciankę, nie? Że to taki trochę, wiesz, niszowy, karcianka w Polsce martwa. Ale sobie tak z ciekawości przed snem, odpaliłem wiki Digimonów, bo ja też bardzo mocno oglądałem, jak to wtedy leciało na Fox Kids albo na Jetix. Na Jetixie u mnie leciało. Na Jetixie leciało. I ogólnie tak,
Pokemonów nic nie przebije, jeśli chodzi o fanbase, jeśli chodzi o hype, o marketing. Jako markę, jako brand, to Poxy z tych takich family friendly anime, nie? No. Czyli tam To jeszcze jest bierzemy numer jeden Dziochy. praktycznie, To jeśli jest chodzi numer jeden. o zarobki Tak, marki. to jest numer jeden. W ogóle Ash stał się mistrzem Pokemonów po 20 latach, więc też jest, wiem. wiesz, jakby formuła Wiem, no ale skończona. jeśli patrzymy na One Piece'a, to Luffy stanie się królem piratów po ponad 30, więc go Po przebije. ponad 30. Ale o co chodzi? I Poxów nic nie przebije pod względem takim marketingowym. Ja też bardzo lubię Poxy, prywatnie, bardzo lubię, nie? Sobie No. do tej pory gram w pokety, lubię sobie kartę pootwierać i tak dalej. Mimo, że jakby anime samo w sobie super do mnie za dzieciaka nie przemówiło. Ty nie? mów, a ja se pogrzebię w szufladzie, dobra? Dobra, ale Digimony, stary, uważam, że są lepszym tytułem niż Pokemony pod każdym względem, zwłaszcza jeśli weźmiesz sobie pod uwagę mitologię świata. Digimony to nie jest aż takie anime dla dzieci. Ono było bardzo mroczne, bardzo Serio? mroczne. No, Ja pamiętam jak sobie tylko tego przypomnę- takiego smoczka pomarańczowego, nie? Takiego głównego Digimona Agumon digimorfuje w Greymona, a potem był Aguru Greymon, jakoś tak, a potem był Metal Greymon, w ogóle Waruru Greymon. Nieważne. chyba. Dobra, po Chodzi o polsku to, że- gadaj do mnie. Że Digimony jako anime ma lepszą mitologię, lepszy świat, ciekawszy, mroczny, jest bardziej brutalny, bardziej dramatyczny i bardziej potrafi zaangażować widza i uważam, że jest skierowany do jednak widza trochę dojrzalszego niż Poxy i dziwię się, że aż takiego fanbase'u to nie ma, bo trochę Digimony były jako odpowiedź na Pokemony, nie? Tak, No. Trochę taki, wiesz, żeby była konkurencja. To się dziwię, że to nie ma hype'u w Polsce, bo mocnym statementem jest to, że jest to tytuł lepszy niż Poxy. Nie wydaje ci się, że jednocześnie odpowiedziałeś sobie, dlaczego jest mniej popularny? Bo Pokémony są po prostu łatwiejsze do strawienia dla też młodszych osób? Są bardziej przystępne? To na pewno, no jednak jest to brand, który jest po prostu gigantyczny, jest to wielomiliardowy, sądzę, że to Poza to tym w jest miliardach dolarów oryginalny idzie. tak naprawdę, jeśli Digimony Jest były kolejne. oryginalny. Ale jednak Digimony pod względem lore, fabuły, postaci i tego, co się tam dzieje, tam są jakieś machinacje z czasem nawet, to jest tytuł lepszy. I się dziwię, i się naprawdę dziwię, że Digimony nie mają aż takiego fanbase'u i to jest mocny statement. Jeszcze mam drugi mocny statement. No i tutaj... to powiem ci, nie jestem w stanie się do niego ustosunkować, bo ja nie pamiętam aż tak dobrze fabuły. W zasadzie w ogóle nie pamiętam, nie wiem o co tam chodzi. Jeśli z widzów mamy fanów Digimonów i Pokemonów jednocześnie, to mogą się ustosunkować, ale drugim mocnym statementem jest to, że No słucham. ludzie, którzy mieszkają w Pabianicach, nie potrafią prowadzić samochodów. O, Sorry, ja tam, ale ja tam, jak widzę EPA, no, ja tam mam zamiar pojechać na Keszę. nie no kurwa, przepraszam, ale jak ja widzę rejestrację na EPA, to słuchaj, na 80 jeżdżą 30, a na 30 jeżdżą 100. Przestań, to jest, nie wchodźmy w to. Nie. Masakra. Ja myślałem, że ludzie z Kutna, bo ja jestem z Łódzkiego, więc ja myślałem, że ludzie z Kutna, jak jedą na EQ, to są dramaty kierowcy, ale nie no, kurwa, EPA to jest po prostu masakra. No i to tyle z moich dzisiaj mocnych statementów na dzisiaj, nie? Jesteś dzisiaj agresywny, jesteś dzisiaj w gazie. Nie, tam, po prostu jestem zhypowany po ostatnim rozdziale One Piece'a, na który też zapraszam, bo będzie omówienie. O, ja sobie Było, obejrzę, chociaż było. powiem ci, że dobrze mi się ogląda te omówienia, bo sam sobie czytam. Ostatni rozdział jakoś tak łatwiej strawiłem. Łatwiej mi było zrozumieć wszystko, co tam się dzieje, ale mimo wszystko potem jak oglądam omówienie u ciebie, to łatwiej mi się to wszystko jakby w głowie układa. Tak jakbym miał ciężkostrawny posiłek, a ty jesteś takim właśnie espumisanem, nie? O, dziękuję bardzo. Ale teoria, że jest plan Rogera, to ostatnim zdaniem mi przychodzimy do Dragon Balla, teoria, że jest plan Rogera potwierdzona. Jestem z tego zajebiście zadowolony. No, to ci nawet napisałem na priv, No. że jest... Ja ci Jest jeszcze chcę mocne. powiedzieć, bo ostatnio byłem na pierwszym meczu piłkarskim u nas w sezonie. Ale Na- grałeś czy jako widz? Jak grałem, Kibic? jako widz na Dozamecie, Dozamet Nowa Sól. Pierwszy mecz domowy. U nas w ogóle jest taki tym, że wszyscy, dużo osób chce prezesa wymienić, a wymienił się trener, praktycznie cały skład, kilkunastu, jeśli nie koło 20 zawodników, prezes został ten sam. I ja mówię, dobra, no to pójdziemy na ten meczyk. 4 minuta, Dozamet strzela bramkę, ja mówię, o kurwa, może jednak coś. Potem A stracili która to 3. jest liga?
Czwarta. Okręgówka? Czwarta. Ale to, Czwarta. co ty mówisz? To jesteśmy razem z MKP Boruta Zgierz. Też jest czwarta liga, stary. No, wiesz co, tak jak ci ostatnio mówiłem, lubuskie to jest odbyt piłkarski. Najwyżej jest Lechia Zielona Góra i akurat Lechia w ostatnich latach całkiem dobrze sobie tam radzi, stosunkowo. Koło Nowej Soli jest taka mała miejscowość Bytom Odrzański, gdzie też mają zajebistą ekipę. Oni awansowali chyba do trzeciej i tam ostatnio nawet wygrali jakiś mecz. Dobrze grają, ale do czego zmierzam? Jest taka historia, w którą się nie będę wgłębiał, bo jakbym miał mówić całe szczegóły, to trwałoby zdecydowanie za długo. Poza tym to już było z 3 czy 4 lata temu, więc nie pamiętam aż tak szczegółów, ale u nas jak się zmienił, bo ogólnie Dozamet to jest historyczna nazwa, pod tą nazwą Dozamet był tam w latach chyba 80. w drugiej lidze, to tej prawdziwej drugiej lidze, drugi szczebel rozgrywkowy. Potem przemianował się na Arkę Nowa Sól i potem tam parę lat temu, tam nie wiem, 6-7 lat temu, znowu był wielki powrót do Zametu, że przebranżowili się z powrotem na Dozamet, zmienili barwy klubu i tak dalej. Nawet Dariusz Szpakowski przyjechał na mecz komentować na żywo. No dużo osób było, przejmaliśmy akurat z Bytomiem wspomnianym 2-0 ten mecz. I tam była akcja, żeby zrobić zbiórkę na zegar, bo u nas w ogóle nie wiadomo jaka jest minuta meczu, jaki jest wynik, no nie ma zegaru, stadion jest jakby mega stary. I była zbiórka taka oficjalna, żeby kibice wpłacali na zegar. No i wiesz, ja też płaciłem, ludzie wpłacali, zebrali tam parę tysięcy złotych i nagle temat ucichł. I po paru miesiącach w ogóle temat zbiórki zniknął, temat zegara zniknął i ja sobie dosłownie... Do kieszeni może poszło, ty. Co? Może do kieszeni poszło. No i słuchaj, i ja dosłownie po jakichś 8-9 miesiącach przypomniałem sobie, kurwa, przecież była zbiórka na zegar i napisałem do nich na Facebooka. I nagle, kurwa, wiesz, jeden do mnie pisze admin z Dozametu, potem się do mnie odzywa ktoś, kto był w zarządzie Dozametu, ale już tam nie pracuje. Zaczęli jakieś sprzeczne wersje dawać. W skrócie mówiąc, ten hajs poszedł na, w cudzysłowie, potrzeby bieżące, czyli na jakąś wigilię klubu, na jakieś jedzenie, picie i tak dalej. Jak ludzie o tym zapomnieli, to temat zgasł, ale jak ja go przypomniałem, to zaczęła im się dupa palić i generalnie z własnej kieszeni potem kupili jakiś zegar, na którym nawet nie widać ani minuty meczu, ani godziny meczu, tylko tam dosłownie jest napisane kto gra, ale ten zegar jest taki malutki, jakbyś dał, nie wiem, 4 monitory byś ułożył na budynku, widzisz to z kilkuset metrów, nie spełnia to w ogóle swojej... Ale to zapytam się ciebie jedną rzecz, ty do nich napisałeś jako kibic. Jako kibic, ale jako, to nie, oni w ogóle mnie nie znali. No bo o co chodzi, skoro takie poruszenie było, to ciekawe, czy zrobili research, nie? I zobaczyli, jakie masz zasięgi i tak dalej. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Ja do nich napisałem jako kibic, który się interesował. Oni zobaczyli, że się temat zaczął jakby wypływać z powrotem i nawet to trafiło do gazety, bo odezwał się do mnie dziennikarz lokalnej gazety, który poprosił, żebym opowiedział mu tę historię. No i okazało się, że ten temat trochę, nie chciałem, żeby to aż tak wypływało, bo myślałem, że to jest coś, gdzie nie ma żadnych kontrowersji, nie? Ale okazało się, że tam są jakieś kontrowersje, że tu pieniądze zniknęły, ten trochę zabrał dla siebie, tu poszło na, w cudzysłowie, potrzeby bieżące, więc ten temat jakby sprowokowałem, że wypłynął na forum publiczne, no i oni kupili ten zegar, ale on nie spełnia swojego zadania, więc chyba to był pierwszy mecz i póki co ostatni, na który pójdę, bo dużo tam się dzieje, ale nie ja dobrego. też akurat, na przykład pomimo tego, że obecnie mieszkam w Łodzi, to ja w sumie to mam w dupie Widzew, bo ja jestem MKP Boruta Zgierz. Ja pochodzę ze Zgierza i moim klubem jest czwartoligowy Zgierz. No ja też bym chciał, żeby Dozamet się odgruzował, ale nie zapowiada się na to. Chociaż trzymam kciuki za obecny sezon, no bo to dopiero druga kolejka. W pierwszej kolejce zremisowali z rezerwami wspomnianej Lechii Zielona Góra i trener Lechii nawet był pod wrażeniem naszej gry. No ale ostatnio byłem na meczu, który przegrali 3-2 z Czarnymi Żagań. Jak to się z Żagania, to pozdrawiam. Te nazwy na tych niskich to są niesamowite, nie? Nie, no jeszcze przecież jest Wiktoria Szczaniec albo Tornado Ciosaniec. Ale to już są chyba B-klasy, albo A-klasy, albo okręgówki, może nawet nie chcę tutaj ten. A odnośnie jeszcze Energylandii, o której ci ostatnio mówiłem, nie udało się pojechać, ale to już ci na privie wszystko wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że w momencie, w którym ten odcinek pójdzie, to już będę... No życzę ci tego, bo ale teraz znowu ma się pogoda popsuć, Adaś, więc nie wiem, bo dzisiaj u mnie na przykład wczoraj padało, dzisiaj jest 19-20 stopni. Ale to przyszły tydzień dopiero. Jak ci w ogóle Tokan idzie?
No wiesz co, zagrałem sobie, gram codziennie, odpalam tego Mistera Popo No. i robię to i codziennie idę do Karin, robię tak jak ty mówiłeś, 2 razy Karin, raz Yajirobe, nie? To No. sobie robię 2 do 1. O, okej. Wbijam sobie te levele, zrobiłem summona na Kobitę, ale mi Arinsu nie poleciała mi jakaś 18 SSR. I sobie gram, kiedy mam, teraz jak nie ma mojej żony, bo dzisiaj pojechała do teściów z młodym, to sobie posiedzę, pogram akurat, ale ostatnio mało czasu, nie? To jest tak bardziej, wiesz, ale nudzi ci się, czy tak sobie klikasz, że Nie, jakby z klikam. chęcią? Z chęcią. z chęcią, tylko jak mam czas, jak idę z psem na spacer, na przykład pies sobie mi biega gdzieś tam na terenie zielonym, to ja sobie siedzę i sobie pykam, nie? Okej, za 2,5 tygodnia rozpoczyna się olbrzymia celebracja, także Ale brakuje mi jednej DS-y. rzeczy, PvP mi brakuje. A, no to do tego to wypad do Legends, gościu. Tu nie ma żadnego Nie, PvP, nie będzie. To mi brakuje PvP, trochę mi brakuje, ale nawet nie takiego, że randomów jakichś ci szukam w internecie, tylko nawet, żebym ja sobie z tobą mógł, na przykład, nie wiem, sobie podbijamy link skille tym, że ja sobie z tobą gram, nie? Że No to sobie ustalamy swoje matchupy. No to jest temat, jakby, który nie chcę wchodzić, bo były tryby, które trochę umożliwiały taką współpracę, ale one zostały usunięte i trochę nad tym ubolewam. No ale mniejsze. Przechodzimy do tematu. Przechodzimy do tematu, tak jest. Przechodzimy do tematu. Pierwszy temat, jak chcesz, to możesz zacząć, bo wyczuwam jakieś mocne statementy. Czy według 3DB mógłby być kontynuowany bez nowych transformacji. To jest pierwszy temat. Ja uważam, Tak. że tak. Tak. To Uważam, znaczy, że tak. w teorii oczywiście. W teorii mogłoby się wydarzyć wszystko, ale pytanie, czy to nie odbiłoby się na popularności. Oczywiście, żeby się odbiło, ale dlaczego? I teraz trochę nawiążemy do tego, o czym my żeśmy sobie rozmawiali, nie wiem, czy prywatnie, czy na podcaście, czy to był jeden z tematów, który też miał być na podcast, na temat fanserwisu. No. Obecnie transformacje w Dragon Ballu to jest typowy festiwal fanserwisu. Oglądamy Dragon Balla po to, że jest rozwałka i są nowe transformacje. Tak? To są dwa główne argumenty, które w jakiś sposób widzów nowych ma zaskarbić, a drugich ma przywrócić. Czyli więcej pompy, więcej hype'u, więcej kolorów, więcej aury, piorunów i tak dalej. Ale transformacje same w sobie, i to będzie mocny statement, Trzeci już dzisiaj. Ja Trzeci, pierdzielę. czwarty net. Transformacje same w sobie, jeśli się zastanowisz nad ich sensem, na przykład sensem Ultra Instynktu albo sensem Ultra Ego, i to będzie grube, one nie są konieczne. One nie są konieczne do tego, żeby fabułę pchać do przodu. No, I- to taki średni statement. No nie, no mocny, bo na przykład szczerze, to czy jest Ultra Instynkt, czy nie, nic nie robi żadnej różnicy. Nie robi to W żadnej sensie chodzi ci o różnicy samą transformację, czy o istnienie techniki w ogóle tego konceptu? O transformację. Rozmawiamy o transformacji. O transformacji, Tak. no tak. Sama transformacja nijak, jakby jej nie było, Dragon Ball niczym by nie stracił. Poza hypem, poza fanbase'em, poza takimi, wiesz, podnieceniem się widza, kiedy ogląda Goku w nowej formie srebrnowłosej i całą tą otoczką wokół tej transformacji, która się wytworzyła, to idea tej formy jest totalnie, nie powiedziałbym, że bezsensowna, ale jest totalnie zbędna. Że jakby tego nie było, nie jest wytłumaczona tak stricte. swoją drogą bo, też. Bo Ultra Instinct jest przede wszystkim techniką. I Beerus się Tak. nie transformuje. Whis Tak. to inna trochę I istota. odnośnie Ultra Ego tak samo. Beerus się nie transformuje biorąc Ultra Ego, a Vegeta już tak. Więc jeśli bierzemy pod uwagę, że Ultra Instynkt jest techniką aniołów, a Ultra Ego jest techniką bogów i Goku tak naprawdę dąży do tego, żeby opanować Ultra Instynkt w swojej base formie i do tego wszystko to zmierza, że to ma być mucha jakaś, A, że to ma być technika, którą Goku cały czas, wiesz, próbuje opanować w swoim podstawowym stanie, bo to jest ten najwyższy szczyt sztuk walki, no. to transformacja sama w sobie nie jest konieczna i ona jest tutaj niepotrzebna, dlatego Dragon Ball, gdyby się skupił na szkoleniu sztuk walki, na młodym pokoleniu, Ta Może- mucha chyba ma Ultra Instinct, bo cię tak masakra. Ale wiesz, unika twoich ciosów. i gdyby się skupić na pierwszej formie nawet Super Saiyana, bo teraz obecnie pierwszy Super Saiyan to już jest jak base, po prostu ona nic nie znaczy, power levele tak poszły, że pierwszy Super Saiyan jest praktycznie totalnie nic nieznaczący pod kątem skali siły, to formy nowe są totalnie niepotrzebne. Totalnie. I okej, zgodzę się z tym, że taki Piccolo czy coś takiego, jak potrzebowali nowej transformacji, to było potrzebne, bo to fajnie zbudowało postać. No Gohan trochę Beast- pozwoliła nadrobić tę przepaść, którą Tak. Piccolo miał, nie? Czekaj, kurde, ją wezmę. I wiesz,
I o co chodzi? Że nowa forma Piccolo jeszcze to spoko, to jest jeszcze fabularnie uzasadnione. Nawet ten Gohan Beast jest jeszcze fabularnie, jestem w stanie to wytłumaczyć sobie w jakiś sposób, połączyć, że okej, to było potrzebne w jakiś sposób, no bo Gohan poza tym Ultimatem, no to też nic nie miał żadnego rozwoju, więc dla rozwoju samej postaci jeszcze sam w sobie jest okej. Mogę coś wtrącić tylko? Sorry, tak. jedno zdanie. Tak teraz mi przypomniałeś i nie chcę o tym zapomnieć. Gohan w Mandze podczas turnieju mocy, kiedy Kefla zapytała, czemu nie włącza Super Saiyanina, to on powiedział, że wybiera drogę rozwoju jako ziemianin i jego celem jest osiągnięcie ostatecznej formy, której jeszcze nikt nie widział. Więc to można jest nawet... to jest retcon. To jest retcon. To zostało zretkonowane przez Akirę Toriyamę w wywiadzie. Ale mnie nie obchodzi jakiś wywiad, mnie obchodzi manga. A, no dobra, no to... No i zobacz, i można byłoby nawet na siłę, bo ja nie mówię tutaj, że jakoś to próbuję wytłumaczyć, ale na siłę powiedzieć, że Beast jest jakoś zapowiedziany. Jakoś, nie? Że Gohan mówił o formie, którą chce osiągnąć innej i ją osiągnął. I okej. To tak, okej, dobra, tutaj tak. Ale do tego też nawiążemy, bo ostatnie zdanie skończę. Uważam, że obecnie, jeśli na przykład miałaby być kolejna saga, po tym, co się teraz dzieje, pomiędzy jeszcze tym UBem, który nadejdzie, albo nawet wychodząc poza UBa, to nowa transformacja nie jest konieczna, bo co z tego, że będziesz miał nową transformację? Co mogą nowego wprowadzić? Nowe kolory? Chociaż im się prawie zaraz im się kolory skończą, jeszcze brązowych włosów nie było, chociaż jeśli weźmiemy fal Super Saiyana, to już były. Ja sobie akurat ostatnio nagrywałem kolejny rozdział Dragon Ball AF od Yang Grigiego, to tam są, chłopie, tam jest nowa transformacja co rozdział, jest też brązowy kolor. No, ale to wiesz, no co ci zrobią? Festiwal kolorów, tęcze ci zrobią i nowe power levele. Ile razy możesz jechać na tym samym schemacie? Ile razy możesz powtarzać ten sam motyw? Ale widzisz, to jest właśnie zakładanie, że kolejna transformacja musi być innym kolorem włosów. A wcale tak musi być. No ale tak samo miało być z Ultra Instynktem. I miało być z Godem w teorii, nie? Że miałeś mieć transformację, która wygląda jak base, God jest czerwony, Ultra Instynkt, jeśli bierzemy pod uwagę nie technikę, tylko transformację, jest srebrny. Więc zawsze z nowym etapem rozwoju postaci masz nowy kolor. No ale tu masz nawiązanie do koloru włosów aniołów. Więc jest to jakoś bardziej wytłumaczone. A Omen ma czarne włosy, bo to jest tak naprawdę bazowy, nie? Można tak I w sumie na tym momencie to ja bym tak naprawdę zaprzestał trochę, bo ja bym chciał i uważam, że to jest do zrobienia. Jeśli byśmy mieli się skupić na nowym pokoleniu, to tak naprawdę nowe formy, no to wiemy, co jest dalej powyżej Super Saiyanie, wiemy, jakie są kolejne etapy. A nie widzę u Gotena i Trunks'a potencjału na jakąś nową formę, której jeszcze nie było. To byłoby całkowicie szczapy. Oni nie mają jakby osobnej ścieżki rozwoju, jak na przykład Broly, nie? Tak, więc u Broliego ta zielonowłosa transformacja jest jego unikatową, ale u Gotena i Trunks'a w zasadzie SSJ2 mogliby w końcu osiągnąć na przykład. Tylko, że do tego też wypadałoby stworzyć jakieś okoliczności, no bo... Ale fabuła jest w stanie iść do przodu bez nowych transformacji. Jest. Już jesteśmy na takim etapie, zobacz Sagę Moro. Że... Tam nie ma transformacji nowych, a moim zdaniem to jest najlepszy ark w Dragon Ballu Super. I tu się zgadzam i to samo potwierdzam. Najlepszy ark Superki. W Granoli, no w teorii oprócz Ultra Ego u Goku nie masz nowych transformacji. Nie u Goku, tylko u Vegety. Więc tak bo naprawdę... True Ultra Instinct to tak naprawdę był Omen. To jest tak na wodę też. Więc nie ma sensu tego robić i gdyby skupić się na aspekcie fabularnym, odejść od fanbase'u, tylko to jest pytanie, czy Dragon Balla faktycznie oglądamy już tylko dla nowych transformacji, do większego poziomu rozwałki, czy czytamy go dla fabuły? Bo jeśli czytamy go dla fabuły, to transformacje totalnie nie są konieczne. A jeśli oglądamy to dla pompy, no to będą musiały być, bo inaczej się widz nie przyjdzie. Wiesz co, nie Dragon Ball Daima mi uświadomiło, że ja chyba Dragon Balla zacząłem nieco bardziej oglądać dla fabuły. Że transformacje, dla samych transformacji, one są fajne przez pierwsze dni, może tygodnie, może tam z pierwsze 2 miesiące, nie? Że czujesz tę pompę. Ja tak miałem na przykład z Beastem. Jak robiłem w 2022 roku odświeżony ranking transformacji, to Beasta i Orange Piccolo wrzuciłem do tieru A ze względu na ten hype, który jeszcze we mnie był. Teraz Beast to jest tier C może i nie dałbym go do tieru D tylko ze względu na to, że Gohan był kozakiem w tej formie. Okej. Ale według Ciebie są konieczne? Tak w ogóle? Że jest fabuła w stanie iść bez transformacji? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Obecnie jesteśmy na takim etapie historii, że Goku i Vegeta nie muszą mieć kolejnych transformacji.
bo rozwijają Ultra Instynkt i Ultra Ego, zwłaszcza, że Vegeta mówił w sadze granoli, że czuje, że jego Ultra Ego ewoluuje, nie? No tak. Więc tak samo jak w przypadku Goku mamy te stopnie opanowania Ultra Instynktu, uważam, że mogłyby powstać na przykład 3 kolejne sagi, gdzie nie byłoby żadnej nowej transformacji. Bo na przykład jak spojrzymy na Dragon Ball Daima, czy SSJ4 był potrzebny? Nie. On się nawet nie przydał do pokonania Gomy. Goma został pokonany przez Gaga, że go puknęli 3 razy w... Fanserwis. Przecież Fanserwis. jak? No dokładnie. Ta forma nie dość, że nie pasowała w ogóle do konceptu serii, bo nawiązywała do pierwotnej mocy Saiyan, tak jak SSJ4 z Dragon Balla GT, ale wtedy mieliśmy to wytłumaczone fabularnie. Tutaj ja już bardziej wolałbym zobaczyć jakiegoś demonicznego Super Saiyanina, że Neva daje mu demoniczną energię, no na przykład, nie? No. Tak jak mielibyśmy nawiązanie do tego Gaga, że Goku na początku serii wchodził przez Warpa, bo miał uszy wyciągnięte przez Shina. Tak. No, ale już tutaj nawet pomijając jakieś tam uszy, byliśmy w Królestwie Demonów, Goku mógłby dostać tę demoniczną ki, albo inaczej, ki, która jest normalną ki, ale pochodzi od jakiejś postaci demonicznej, tak samo jak na przykład mieliśmy Super Saiyanina Rozę. I to niby był Super Saiyanin Blue, ale ze względu na to, że to prawdziwy Bóg Kaioshin z tego korzystał, to kolor włosów się zmienił. Tak samo tutaj. Goku mógłby dostać normalną ki, ale ze względu na to, że dostaje ją od kogoś, kto jest rdzennym mieszkańcem Królestwa Demonów, to może włącza jakiegoś tam Super Saiyanina, ale trochę innego i takiego tymczasowego. I wtedy jeszcze okej. Sama transformacja byłaby lepiej wytłumaczona, ale nadal finalnie w ogóle się nie przydała do tego, żeby pokonać Gomę. Więc to jest typowy fanserwis. Typowy. Na SSJ3 Vegety to samo. No tak, no się w ogóle nie przydało jakby. To równie dobrze można było zeskalować w dół albo napisać walkę inaczej, zeskalować przeciwników w dół, no nie? Że nie musiał być przeciwnik tak silny, żeby był potrzebny SSJ3. I też uważam, że w filmie Super Hero tak mogłoby być. Że Gohan nie musiałby mieć bestii, tylko Cella Maxa byśmy zeskalowali w dół. I Gohan by go na przykład porobił w Ultimate. I tyle. Ale to wtedy trochę Piccolo by na tym ucierpiał, nie? Bo jeśli skalujemy Gohana, Cella Maxa w dół, to w sumie Orange Piccolo jest niekoniecznie no to niepotrzebny moglibyśmy wtedy, zamienić ich rolami, że to Piccolo kończy Cella Maxa swoją formą, nie? A to byłoby fajne. To byłoby fajne, gdyby Piccolo skończył głównego że Gohan na przykład przytrzymuje Cella Maxa, no. a znaczy wiesz, wtedy trudno byłoby to tak choreograficznie fajnie rozegrać, bo Piccolo był na tym samym, jakby był tak samo duży jak Cell Max. Gohan nie jest w stanie się zwiększyć. Więc ta walka dwóch gigantów była fajna, ale to też można byłoby zostawić na koniec. Piccolo, widząc, że wszyscy przegrali, wtedy odpala Orange. I to on kończy film. No, bo to głównie miał być film o nim, nie? I to byłoby naprawdę super. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja uważam, że gdybyśmy wycięli transformacje, nowe formy i skupili się, dla mnie tutaj, to nie wiem, czy to będzie mocne, czy nie, ale Jiren jest bardzo dobrą postacią, do jakiego poziomu powinniśmy dążyć. Jirena siła jest super przedstawiona. Tak. Moim zdaniem to jest największy plus Jirena, że jego moc została zajebiście przedstawiona. Po prostu, znaczy jakby geneza tej mocy jest geneza jest z dupy, ale chodzi mi o sam pokaz tego. To tak. I to jest poziom, do którego teraz postaci powinny dążyć i transformacje nie są tutaj w ogóle potrzebne, żeby mieć ten poziom, nie? To gdyby dążyć do tego base'a, jakby base do formy Jirena, do stanu Jirena, to jest jeszcze duży, no może nie duży, ale jest jeszcze trochę tego marginesu fabularnego, do którego możemy sobie podążyć. Zwróć uwagę na to, że w Super Hero Vegeta mówił, że to też taki trochę no, niby retcon, że Jiren wcale nie był pod kątem surowej mocy znacznie silniejszy od nich, tylko miał znacznie lepszą kontrolę ki. Więc to nawet jest sugestia, że w Dragon Ballu możemy iść do przodu niekoniecznie zwiększając poziom mocy, tylko powiedzmy w tym drzewku umiejętności zwracać uwagę na inne rzeczy. Kontrolę ki, wytrzymałość, staminę, szybkość, cokolwiek innego. A nie tylko maksować wszystko w poziom. Jak sobie o tym przypominam, o tym panelu, co właśnie tam Vegeta wymawia, że wszyscy ich przeciwnicy i tam wymienił Broly'ego, to jest taki fuck up. Tym Broly to tam... A o czym ty mówisz? No Vegeta właśnie mówił, że postaci takie jak Jiren, jak Frieza, jak Granola, czyli wszyscy, których mieli nie? No. Że wszyscy są na tym samym poziomie, tylko lepiej kontrolują swoją moc, lepiej panują nad swoją ki i tam jest Broly wrzucony. Aha. No to ten Broly to tam jest tak szczapy, nie? Ale dobra, to taka dygresja. No jak Broly Berserk może lepiej kontrolować swoją moc, gdzie on się uczy
Rozumiesz, o co chodzi? No, Jest no wymieniony, rozumiem, no zresztą on A on akurat jest na bazował planecie stricte na wielkim poziomie mocy, tutaj nie było mowy o żadnej kontroli, nie? No, Ty- zwłaszcza, że on się uczy z nimi kontrolować swoją moc, nie? Więc jakby on jest tam tak z czapy wrzucony, że masakra. Ale dobra. Punkt drugi. No. Bo możemy sobie przejść do tego, przeczytam, bo ja tu sobie czytam dokładnie, które transformacje nie są wykorzystane w pełni, a które nigdy nie powinny się pojawić. I tu będą kontrowersje, ja się obawiam, że Ojej. będę zjedzony. Dobra, no to wszyscy sobie teraz robią małą przerwę, siadają, biorą sobie picie, zostawiają lajka, póki jeszcze możecie, zostawiają Ogólnie komentarz. Może ty po- pierwszy. Ja pierwszy? Albo nie, dobra, ja pierwszy pójdę. No ja dalej. pierwszy pójdę. Które nie Czy- są wykorzystane? No, Które nie są wykorzystane? w Ozaru. pełni. Ozaru. Ozaru. Zwłaszcza Golden Ozaru. Z Golden Ozaru Bo się biorę- zgodzę. Czy Ozaru nie jest wykorzystane? Historycznie wrzucane było naprawdę w wiele miejsc i zależy, co masz na myśli. No, w takim sensie, że mamy trochę tego Vegetę, który jest jakby świadomym Ozaru, tak to nazwijmy, w Sazy No. Saiyan. No. I trochę mi zabrakło tego, czy jeszcze mamy więcej takich Saiyan, jak naprawdę była duża ich moc, to skalowanie razy 10, jak oni stali, wiesz, na przykład właśnie w porównaniu do takiego Ginyu Force, gdzie Ginyu miał 120 000 jednostek. Wiesz, co mi do głowy Że wpadło? No. Jakby zrobić tak jak w One Piece, mamy formę ludzką, pół bestię i bestię. Czyli takie pół Ozaru. Jakby Pół na Ozaru, przykład. ale to trochę Wrathful Broliego trochę No, do tego nawiązuje. No trochę. niby, no trochę tak, no bo to jest to jest siła Ozaru w ludzkim ciele. W ludzkim Ale ciele, no. tutaj moglibyśmy mieć na przykład trochę większą fizycznie formę, po prostu ona byłaby takim półgigantem, miałaby na przykład, nie wiem, 5 metrów albo 3 metry wielkości, miałaby trochę cechy Ozaru, jakieś tam kły, fizycznie No. jakoś tam futro, ale nie tak do końca. Nie wiem w zasadzie po co, teraz sobie tak myślę, ale może na przykład to byłby jakiś etap treningu do tego, żeby opanować swoją świadomość w pełnym Ozaru. Znaczy dla mnie to jest spoko, ja mówię, ja bym chciał zobaczyć sagę, bo tak jak żeśmy gadali na ostatnim podcaście, ja nie wierzę, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że taki był tego pomysł i tak to jest, że nie ma Saiyan, że nigdzie we wszechświecie kuźwa nie ma Saiyan. Tam ich jeśli nawet było 10 000, jeśli było ich 1 000 000, nie jestem w stanie uwierzyć, że się chociaż jeszcze 1, 2, 3, 4, gdzieś tam jakieś, wiesz, jednostki ostały. No matematycznie to jest mało prawdopodobne, nie? No właśnie. Zwłaszcza Fajnie- biorąc pod uwagę ich charakter. No oni nie chcieli wracać na Vegetę w większości. No właśnie. I fajnie byłoby zobaczyć, że na przykład, gdyby tak jak mówisz, taka transformacja, taka trochę, wiesz, hybryda między Ozaru No. a zwykłym base'em, że to jest taki jakiś poziom, może no nie Goda, ale takiego SSJ 2, 3 nawet i to jest dla nowego pokolenia, nie? Jakiś przeciwnik, dla Gotena i Trunksa chociażby, że to jest jakiś przeciwnik do pokonania. Że, Fajne może, by to że było. może to jest na przykład taka forma, w której można transformację SSJ, SSJ2, SSJ3 nakładać jeszcze na Ozaru, bo w Na Ozaru, no. w zwykłym Ozaru mamy to Golden Ozaru w GTA, ale nie o to mi dokładnie chodzi. Po prostu jesteś Ozaru i już, no nie? Masz ten 10-krotny mnożnik, jeśli już faktycznie uznajemy, że te mnożniki są mniej lub bardziej oficjalne. Ale w tej hybrydowej formie masz ten 10-krotny mnożnik I jeszcze. plus jeszcze jesteś SSJ Tak. hybrydowy, Tak. no nie? No i to byłoby super. Ale jeszcze, no to Ozaru i Golden Ozaru to są dla mnie niewykorzystane formy, bo uważam, że jest tutaj potencjał do tego, żeby trochę rozwinąć tą co się dzieje z Saiyanami, jak działa ich umysł, co oni widzą. To wszystko wynika z tego, że Toriyama nie chciał rysować ogonów u Gotena i Ogonów. Trunksa, bo mu było niewygodnie tam, jak ze spodni wystają i ogony praktycznie zniknęły. Kabba tak samo, ogonów nie ma, nie? Tak. I jeszcze z transformacji tutaj nawiążę do 5. formy Coolera. Uważam, że jest niewykorzystana bardzo mocno. No, to fabularnie. Fabularnie. To prawda. I ogólnie jako cecha rasy. Jako cecha rasy jest niewykorzystana bardzo, bardzo mocno. W fanmagach szczerze? ostatnio czytałem z Vegeta Tales na stronie Multiverse. Tam chyba zostało właśnie wspomniane, że Cooler, taka fanowska powiedzmy Wiem, próba czytałem. wytłumaczenia tego, to też powiem widzom, którzy nie oglądali, że tak jak Frieza w tej swojej finałowej, w cudzysłowie, formie, w tej bazowej nie mógł się opanować, więc stworzył niższe formy, żeby obniżyć swój poziom mocy, tak Cooler stwierdził, że on spróbuje się opanować w tej formie i spróbuje wymyślić transformację dalej, do przodu, a nie do tyłu. Więc Cooler właśnie myślę, że tutaj z tą 5. formą mógłby być tak wytłumaczony, bo tak w zasadzie rasa Frizy nie musiała nigdy się wzmacniać, oni byli zawsze silni, nie? Mieli uważać na Buu, mieli uważać na Birusa, tak jak Tak. Frieza mówił, że ojciec mu kazał, ale oni nie potrzebowali wyższych transformacji, żeby podbijać
planety. No ale to też możemy wejść w lore, że oni są mutantami, nie? Swojej rasy. No tak trochę też jest, więc tam może wiesz, inni członkowie jego rasy musieli się wzmacniać, cholera wie, ale jeszcze z transformacji bym dał Bukolo, że jest niewykorzystany. O, to ciekawe, dlaczego akurat ten? No a widziałeś oprócz jednej, jak się Gotenks rozfuzjował. No w mandze był tylko przez sekundę. Przez jeden sekundę, panel. w anime też. Więc trochę Bukolo, chciałbym zobaczyć jak wygląda, jak działa Bu, kiedy to Piccolo jest jego nadrzędnym, tym takim zaasymilowanym częścią jakby, nie? Wiesz co, myślę, że mieliśmy to mimo wszystko w Buchanie, bo on korzystał z intelektu Piccolo, ale miał też moc Gohana, nie? Nawet była mowa, że jak Bu z kimś walczył, już nie pamiętam z kim, czy to był Goku, czy może już Vegito, to oni tam mówili, że to musiał być intelekt Piccolo, który właśnie przez ciebie przemawia. Więc w zasadzie Bukolo byłby słabszy tylko. Słabszy, no tylko, ale wiesz, tak z takich, które mi trochę zabrakło, no i Evil Saiyan Canberra. Co prawda jest fanowska manga na multiversie. Jest wysłany buziaczek w stronę Heroes. No tak, nie ale no jak dla mnie, wiesz, fajne lore, że mamy złego Saiyana, który ma Evil State, zwłaszcza, że Tarles, jedząc w cholerę tych owoców, też zdobywa w końcu ten state, tą transformację. W Heroes? W Heroes, bo mu rosną te czarne, długie włosy. Co to jest ja za na to forma, mówiłem Saiyan 3. To nie był Super Saiyan 3, tylko Saiyan 3, bo był w czarnych, długich. I ta fanowska manga o Yamoshim trochę to rozwija, ale też jestem tego ciekawy, ale to są niewykorzystane. Ale teraz, dobra, to ty dawaj twoje niewykorzystane. SSJ Grade 2 i 3, czyli popularny Ultra Super Saiyanin i Ultra Super Saiyanin 2. Doceniam te transformacje, ale uważam, że one zostały wrzucone do fabuły tylko po to, żeby pokazać nam, że Goku, Gohan, Vegeta poszukiwali właściwej drogi do osiągnięcia SSJ-2. Bo mamy tak naprawdę Super Saiyanina Grade 2, czyli mięśnie, Super Saiyanina Grade 3, czyli większe mięśnie, Grade 4, czyli wymasterowany Super Saiyanin, ten co Goku i Gohan chodzili sobie tak na co dzień. I tak naprawdę Super Saiyanin 2 na początku był nazywany w materiałach oficjalnych Super Saiyanin Grade 5. Więc tak naprawdę 2 i 3 zostały, nawet bym powiedział, że 4 jest trochę zapomnianą formą, ten wymasterowany Super Saiyanin, ale te formy Ultra Super Saiyanina, one się pojawiają gdzieś tam, Kalifla włączała to na turnieju mocy przez sekundę, Trunks jak sparował, Future Trunks jak sparował z Vegetą, to też użył tego, żeby sprowokować Vegetę, ale moim zdaniem, jak mamy na przykład tę taktykę, która była użyta przez Goku na turnieju mocy w walce z Dyspo, a w mandze przez Vegetę w walce z Zamasu, czyli walka w Godzie i w momencie uderzenia walka w Blue, czyli transformujemy się na sekundę w Blue, żeby zwiększyć moc uderzenia. Gdyby na przykład było tak, że jeszcze zanim powstały te boskie formy, bo na obecnym etapie historii to bez sensu jest jakby wracać do tamtych napakowanych mocy, napakowanych form. Gdyby było tak, że mielibyśmy taką taktykę jeszcze na etapie Dragon Balla Z, czyli Goku walczy w Super Saiyanie na przykład 2, który, no może 2 jest silniejszy, to bez sensu, ale w zwykłym Super Saiyanie, który jest szybszy, ma lepszą kontrolę staminy i tak dalej, i w momencie uderzenia odpala tę formę Ultra SSJ. Albo jakiekolwiek inne wytłumaczenie, jakby użycie tej formy. Spoko to by było, no. Bo to jest, jakby wiesz, tak jak mówię, mamy Super Saiyanina i oni poszukiwali, mimo tego, że ta numeracja jakby prowadzi jasno 2, 3, 4, 5, więc jakby to sugeruje, że mamy wszystko po kolei, ale ja to widzę tak, że mamy Super Saiyanina i w jedną stronę jest odgałęzienie z tymi napakowanymi formami, w drugą stronę jest ten opanowany, i w trzecią stronę jest odnaleziona ta ścieżka z Super Saiyaninem 2. I te pozostałe dwie ścieżki są zignorowane. Dlatego tutaj uważam, że można byłoby to wykorzystać. Chociaż nie wiem, czy obecnie jest szansa na to. Gdyby na przykład był God, albo może nie, Blue napakowany, tyle, że to trochę się wyklucza z tym, że też Blue ma być taką wielką, dobrą kontrolą ki. Więc może te transformacje nie pasują za bardzo do tych boskich form. Ale odnośnie boskich form mam wymienionego Goda. Moim zdaniem jest niewykorzystany w pełni. Tak? Ze względu na to, że jest olbrzymią bramą, przez którą wchodzimy w pewnym momencie w fabule i jedyne co o tym wiemy, to troszkę o Yamoshim, że tam mieliśmy ten rytuał, bla bla bla. Mamy taki rytuał, który trzeba zrobić. Ale to ty mówisz pod względem takiej genezy, czy pod względem wykorzystania faktycznie w walce i tak dalej? Myślę, że jedno i drugie, chociaż bardziej genezy.
Bo Okej. God chociażby właśnie w tych sytuacjach, co zmieniali God i Blue w walce, był wykorzystany jako taki szybszy, może mniej zużywający key, no nie? Bo wtedy Blue była taką formą, co więcej key zużywa, zanim w ogóle opanowali tego wymasterowanego SSJ Blue. Ale ogólnie to jest bardzo ważna forma w historii. Tak naprawdę to jest punkt zwrotny w historii Dragon Balla. I jedyne, co zostało na ten temat powiedziane, oprócz tego, pożal się Boże, rytuału, to, że to jest po prostu boska ki, która jest silniejsza, nie? Niż zwykła ki. No. I już, nie? I nowy kolor włosów. Dlatego jak przyjdziemy do tego punktu, który ja bym usunął, to ja bym usunął Goda. Osobiście ja bym wywalił Goda z fabuły. Do tego przejdziemy, ale jeszcze mam jedną transformację. No. Ciekaw jestem, czy się spodziewałeś tego. Fałszywy Super Saiyanin. Spodziewałem się. Bo tak? myślałem o tym. Myślałem o tym, żeby to wrzucić, ale dla mnie ta forma jednak, że niewykorzystana? Tak. Że niewykorzystana? Nie mówię, tak. że Myślałem, ona żeby to musiałaby wrzucić. być, nie mówię, że ona musiałaby być jakaś bardzo istotna w fabule, ale żeby ona się pojawiła jako taki etap zapowiadający też Super Saiyanina w mandze i anime, nie? W Namek Sadze to by super wybrzmiało. Albo nawet pokazać, jak Vegeta, próbując tam w kosmosie opanować tego Super Saiyanina, też przechodzi przez ten etap. Albo inne postacie też w jakichś momentach. Przecież mały Gohan, który wściekał się na przykład na Namek, na Freezę, nie był aż tak silny, żeby opanować Super Saiyanina, ale miał predyspozycję do tego, żeby w przyszłości włączyć tego Super Saiyanina. No bo włączył go przecież, nie? I wtedy na przykład taka transformacja mogłaby być taki stan bardziej. Taki stan. Znaczy nie wiem, czy z Gohanem, ale z Goku i z Vegetą jak najbardziej się zgodzę. Że ta biała aura trochę by taką żółtą poświatę dostawała tymczasowo. U Vegety to w ogóle super z jego frustracji, nie? Jak on tam, wiesz, te meteoryty wali, to super to by wybrzmiało. To tak, ale spodziewałem się tego, bo sam myślałem, żeby to wrzucić, ale nie wrzuciłem tego ze względu na to, że to jest po prostu fałszywy Super Saiyan i tyle, nie? Wiesz, to jest jakby... No to traktujmy to jako taki stan po prostu przejściowy, który byłoby fajnie zobaczyć w przypadku niektórych postaci, żeby rozwinąć tę historię, jak oni doszli do SSJ. Tak. Nie powinny się pojawić, moim zdaniem. Twoim zdaniem najpierw. God. Na pewno God. Dlaczego God się nie powinien dla mnie pojawić? Pomijam swoją antypatię do tej formy, bo dla mnie to jest najgorsza forma i naprawdę jej nie powinno być, nawet dla mojego po prostu własnego widzimisię. Uważam, że ta forma jest zbędna ze względu na to, że mamy, po pierwsze, jakie jest wytłumaczenie? Że to jest Saiyan, który odblokował w sobie boską ki i kiedy on odblokowuje tą boską ki, to się może transformować w Goda i potem z tego jest Blue. Blue jest ok. Sam w sobie Blue zostawiamy, bo Blue jest kolejnym etapem ewolucji. Dlaczego Goda bym wywalił? Czym jest ki? Ki jest energią. Energię w sobie masz, albo jej nie masz. Masz ki, albo jej nie masz. To nie jest coś, co sobie włączasz jak światło. Włączam, wyłączam. I wiem, do czego zmierzasz i się z tym w 100% zgadzam. Albo masz tą boską ki w sobie i ona jest cały czas u ciebie aktywna, albo nie. No dokładnie. I dlaczego transformacja w Goda ma ci odblokować ki? Dlatego też powstał ten Saiyan Beyond God, który masz Saiyana w base'ie, który ma odblokowaną boską formę. Wiesz, o co mi chodzi? No wiem. No. Który wyklucza ideę w ogóle Goda już całkowicie. No dokładnie. Skoro Goku i Vegeta, czy tam byli na planecie Birusa i nabyli tą sobie boską ki, oni ją mają, oddychają, cały czas ona w nich krąży. Dostali ją z zewnątrz. Dostali ją z zewnątrz, to nie ma potrzeby posiadania transformacji, która im tą formę odblokowuje. No nie, bo oni już to mają. Oni już mają tego skilla, jest domyślnie u nich w ich ciele. Nie? Wiesz, o co chodzi? No rozumiem. To dla mnie to jest całkowicie zbędne, ale dzięki temu też trochę już idea samego w sobie żółtego Super Saiyana też jest niepotrzebna, bo skoro już masz w sobie tą boską ki i ona cały czas jest w tobie, to tylko Super Saiyan Blue już powinien być, jeśli to by miało być tak 100% logiczne, fabularnie i tak dalej. No, to jest zakładanie, że oni swoją zwykłą ki zamieniliby na boską, a oni tak naprawdę mają jedną i drugą. Jedną i drugą, no. Ale to Goda bym wywalił, bo po prostu jest fabularnie zbędny, niepotrzebny na tym obecnie etapie. To jak byś do Blue doszedł? No tak samo, masz w sobie ki. Po prostu masz w sobie ki i na przykład skoro jest temat kontroli, kontrolujesz sobie ki, nie? Czyli masz flow w swoim ciele, to możesz sobie zapanować, jeśli jesteś na wysokim poziomie kontroli ki w swoim ciele, to jesteś w stanie jakby zapanować nad tym,
ile ki masz więcej, a ile ki masz mniej. Jeśli masz na przykład poziom, nie? 100% twojego ciała. No. I załóżmy, że 50% jest normalna ki, 50% jest boska ki, nie? Jeśli chcesz użyć bardziej tej normalnej i zmieniasz proporcję 60 do 40, to ci się odpala SJ2 na przykład. No. Jeśli masz boskiej ki 70%, a zwykłej 30%, to odpala ci się blue. Zależy jak kontrolujesz swoją ki w ciele, jakie masz proporcje danej części, czy boskości, czy normalnej, śmiertelnej, wiesz. No ja najbardziej jestem w stanie się zgodzić z tym, że dla mnie rytuał i w ogóle geneza powstania tej formy jest zbędna, bo tutaj bez ingerencji z zewnątrz ja nie kupuję w ogóle tego, że ci Saiyanie starożytni, Yamoshi i tak dalej i Goku tutaj podczas tego rytuału z dupy są w stanie sobie stworzyć boską ki. Bo oni, ani Vegeta, ani Gohan, ani Goten, ani Trunks, ani Videl, pan w brzuchu, ani Goku nie mieli boskiej ki i oni przez to, że się chwytają za ręce, tworzą boską ki. To dlaczego nie tworzą na przykład demonicznej ki? Albo nie wiem, nameczańskiej ki. Albo nie tworzą ki aniołów. Tylko akurat boską ki przez coś takiego. To jest z dupy, nie? To jest, zwłaszcza, że Dende, będąc bogiem ziemi, też sobie ją jakby nabył. Tą ki. I on ją ma cały czas. Wiesz co, tutaj akurat to rozwinięcie mi się podoba, chociaż też uważam, że jest trochę wybrakowane, że Kami rozwijał w sobie boską ki, bo mimo wszystko jak spojrzymy na tę hierarchię bogów, to na samym dole są ci strażnicy planet. I oni są w tej boskiej hierarchii, tylko nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie, jak oni w sobie rodzą tę boską ki, nie? Może właśnie ze względu na to, że wchodzą do tej hierarchii, mają jakiś kontakt z innymi bóstwami. Trudno tutaj mi wytłumaczyć to w jakikolwiek sposób, ale akurat Dendy, Kami, oni nie mają tej ki dużo. Oni dopiero sobie ją rozwijają, tak troszeczkę krok po kroku, no nie? Ale to jest spoko, to akurat jest spoko, że oni to sobie rozwijają i potem to mają cały czas. To nie jest tak, że oni sobie to wyłączają, włączają jak światło, nie? Tylko mają ją w sobie. Ale jeszcze tak, druga forma, którą bym wywalił Golden Freeze całkowicie, mimo tego, że lubię Freeze, ale nie jestem fanem po prostu odgrzewania tego samego motywu. Ja bym Freezy nie wracał do fabuły. W ogóle? W ogóle. Po Mecha Freezie już w ogóle nic? Tak. No jak już jest, ile możesz robić to samo, nie? Wiesz, ale jeśli już nawet jest Freeza, to wolałbym, żeby miał formę taką jak Cooler, a nie SSJ-a kolejnego. Żeśmy się zgrali pod tym względem akurat. Ale stary, to jest po prostu festiwal kolorów i kolejna, każda postać musi mieć swojego SSJ-a, więc wolałbym, żeby faktycznie wizualnie ta forma się zmieniała i miała jakieś inne elementy, aspekty, rogi, nie rogi, wyglądała bardziej czadersko, ale mocą nawiązywała do golden formy. Nawet może być złota, tylko żeby to nie była ta sama postać w innym kolorze, tylko jakieś zmiany wizualne. No ja bym jednak wywaliłbym SSJ3. Uważam, że jest pierdzielę, dobra, mam 4 transformacje. Jedną to jest właśnie Freeza, ale do tego też przejdę i SSJ3 to jest drugi mój punkt. Ja nie będę musiał nic mówić jeszcze. No bo SSJ3 jest zbędne, po co to jest? No... Wiesz o co chodzi? Mamy tak. SSJ2, zwłaszcza, że Trunks w Sadze Zamasu, jak wraca, to jego SSJ2 jest silniejszy niż SSJ3. To po co ten SSJ3? No tak. Wiesz o co chodzi. I ja bym wyrzucił Ultra Instinct Ultrego. Z tego, co powiedziałem na początku. Ale chodzi ci o same transformacje, a nie o koncept, nie o technikę. Tylko transformacje. Okay. Samo nie uważam, że potrzebne jest srebrne włosy albo fioletowe włosy u Vegety, żeby korzystać z umiejętności boskich, bo to są boskie umiejętności, to są skille. A jak byś na przykład widział Ultrego w taki sposób, że Vegeta się nie transformuje tak, jak się transformował, tylko na przykład zaczyna przypominać bardziej Toppo w tym trybie niszczyciela, albo zmienia mu się aura po prostu na fioletową. Bardziej aura, że mu się zmienia aura. Może być na przykład, że zamiast transformacji z oczu źrenica mu wystaje, że na przykład oczy mu się robią fioletowe ze źrenicą czarną. No okej. Taka mała zmiana, która jakby pokazuje, że coś się dzieje w ciele, że trochę tej znowu boskiej ki jest więcej i trochę inny mindset, inny mental jest, ale sama w sobie zmiana ciała nie jest konieczna, bo chodzi tutaj o skill, o umiejętność, że wiesz, każdy damage powoduje, że się robisz silniejszy, to jest skill. Tu mówię, forma nie jest konieczna. Ta forma to też jest typowy fanserwis i tak samo w Ultra Instynkcie, skoro i tak dążymy do tego, żeby Goku w formie bazowym korzystał ze wszystkich anielskich atrybutów, to po co jest ta srebrna włosa forma? Zwłaszcza, że na sam koniec
Granoli, Sagi, Goku jest w Omenie, a potem z dupy znowu przy walce z Gohanie jest w swojej srebrnowłosej formie, a podczas walki z Ubem wiemy, że on będzie w swojej base formie. To jest totalnie z czapy, nie? No, w base formie może używa Ultra Instynktu jako techniki, tak jak na początku Sagi Granoli, nie? To niech używa jako techniki, to jest okej. Transformacja jest całkowicie zbędna i bym wywalił. A to teraz dawaj ty swoje te 2 punkty, o których nie wspomniałem. No mówię, odnośnie tego Freezy jeszcze taką notkę, bo ja bym tutaj do Golden Freezy dorzucił Black Freeze, żebym ich Też. wywalił, ale zrobiłbym tak, że wywalam jedną z tych form. Nie wiem którą, obojętnie, wybierz sobie. W sadze Golden Freezy moim zdaniem nie powinno być nowej formy. Jak Freeza, jak już chce wracać, to niech może jest po prostu silniejszy i wtedy mielibyśmy film, który tak naprawdę skupia się na nowej formie Goku i Vegety. Mhm. Freeza jest ok, może trochę silniejszy, ale nie ma nowej formy, ewentualnie może ma jakieś zalążki nowej formy, ale nie przeszedł do niej, nie osiągnął jej perfekcyjnie i ten... Bo za szybko wyszedł z treningu. Bo za szybko, to byłoby nie? no. Bo się podjarał, że jest silniejszy, Tak. więc lecimy od razu, nie? Przecież on To byłoby fajne. Golden Freeze nie opanował do perfekcji, tylko się zmęczył od razu. Tak. I na końcu sagi Granoli, jak mieliśmy to wejście w Black Freeze, wtedy na przykład wchodzi, opanowałem to na 100%, nie popełniłem drugi raz tego samego błędu i wtedy to mogłaby być transformacja pokroju 5. formy Coolera. Ale jeszcze masz turniej mocy po drodze, gdzie też Freeza był dość znaczącym bohaterem, Ale czy on nie? potrzebował tam, Okej, może tam na przykład, to wiesz co byśmy zrobili? Wtedy na turnieju mocy na przykład, albo przed turniejem mocy opanowuje... Odpala wizualnie, załóżmy, że wizualnie się zmienia, ale na przykład, ja to widzę tak. Tyle, że wtedy jak wytłumaczyć to, jak on to trenował? On wisiał w kokonie. No, w sumie tak. Ja bym No, w tu sumie bardziej tak. poszedł, że przed turniejem mocy opanował lepiej kontrolę swojej ki i nawet nie odegrał takiej roli, no bo 17 nie miał nowej transformacji, a został do końca. Freeza też nie musiał mieć nowej transformacji. Wystarczyło, że po prostu lepiej by kontrolował swoją moc. A dopiero potem w sadze Granoli wjeżdża, odpala formę i wraca na chatę. I jeszcze jedna forma, którą bym wywalił. Blue Evolution Vegety. O tak, zapomniałem o tym. Tak, To jest moim zdaniem najgorsza forma w historii. Z dupy jest totalnie, nie? Ja już to 100 razy mówiłem, więc moi widzowie to doskonale wiedzą, że ja jak oglądałem to pierwszy raz, to czułem się jak taki pies, któremu ochłap rzucili, taką kość rzucili. Goku dostał Omen, zajebiście zbudowany i Vegeta nagle mówi, kurwa, ja też bym coś chciał mieć, nie? I odpala sobie jakieś tam... Zwłaszcza, że coś tam innego. co to znaczy, Co to że... jest w ogóle? To nie jest SSS Blue 2. Tak, że jakby Vegeta przekraczając swoje wewnętrzne bariery odblokował tą formę. What? To takie jest kurwa z dupy, nie? No. Wiesz, i mu się tylko źrenice... To takie trochę jest ultra Super Saiyan Blue. Ciemniejsze włosy, gwiazdki w tym. Gwiazdki. No. Źrenice. I tyle. Ale w mandze też jest ta forma. Jest, ale jest Moro. troszeczkę inaczej wygląda. Nie jest dokładnie tak samo wyglądająca, ale to też jest taki... Nie wiem, w mandze ta forma podoba mi się troszkę lepiej właśnie chyba ze względu na to, że ona nie jest taka aż tak inna na siłę. Ale może to jest kwestia tego, że ja to sobie tak dopowiadam. No generalnie to jest forma do wywalenia. Bez sensu totalnie. Zwłaszcza, Ogólnie, że wiesz co? dosłownie chwilę wcześniej mieliśmy wymasterowanego Blue. To swoją drogą. Ja uważam, że to będzie mocny statement. Jeszcze. Uważam, że tak naprawdę sam sobie Super Saiyan był na tyle, Super Saiyan 2 były na tyle przełomowe, że potem już Super Saiyan 3, jakieś te odnogi totalnie są niepotrzebne, bo możemy bazować na tym, co mamy. Blue jako kolejny etap ewolucji, wejście w wymiar boski jest potrzebny, jest fajny, niech będzie, ok. Zmieniłbym jednak trochę design, niż tylko, że kolorek. Dałbym trochę dłuższe włosy, brak źrenic, brwi, przepraszam. Brwi? Coś... Co w ogóle jest z tym brakiem brwi? Czemu na przykład Vegeta w Ultra Ego włączając boską formę nie ma brwi? No, Bo to Virus mnie nie ma też brwi? ciekawi. No to nie ma sensu. Więc wiesz, to są 3 transformacje, na których jest J4, gdybyśmy chcieli już też jako prymitywna wersja Saiyana, to ma sens. To są formy, które ja bym zostawił, pozostałe, no i trochę ten Beast Gohana, który jest hybrydą jego Ultimate, połączeniem ziemskiego i saiyańskiego pochodzenia. Beast jako osobna forma wynikająca z czegoś innego, to jest ok. Pozostałe formy są Rage
Trunksa, który jest tylko anime exclusive, SSJ3 właśnie, Ultra 1, Ultra 2. Czy jesteś fanem tego, że on się nawdychał boskiej ki, przebywając tyle w Ale to towarzystwie? teorię zrobiłem na ten No temat. ja wiem, dlatego pytam, powiedz mi to. Czy jestem fanem? Nie, ale dla mnie jest to... Że się nawdychał, no skąd ma tę niebieską poświatę, no? Dla mnie jest to jakieś wytłumaczenie, jeśli miałbym go szukać na siłę. To jest po prostu headcanon, który ja bym sobie mógł mieć, że tak się zadziało. Bo tak to jest totalnie z dupy. Totalnie jest to nielogiczne, co tam się zadziało. Co teraz, chłopaku? Lecimy dalej? Nie. Tak. Kolejny punkt, czyli kto zasługuje na nową transformację? Szczerze nikt, a jeśli już bym miał dać, to dałbym, Naprawdę? dałbym ziemianom. Ja bym dał ten Shinhanowi. Ziemianom, ten Shinhanowi, ale nawet wiesz, zwykłym ziemianom, że jeśli mamy coś takiego, jak już mamy wprowadzony motyw, że guru odblokował u Krillana jakiś tam wewnętrzny potencjał na przykład, mamy tą świętą wodę, która tak naprawdę nic nie robi, ale już nawet załóżmy, że Są jakaś dwie tam święte, jest, druga odblokowywała. no to mamy tą drugą, Ta no trucizna. tak, u Kamiego. Nie, Trucizna? Goku przecież wypił truciznę i tam jeszcze 13 dni. przed walką z Piccolo Daimao się tam krztusił i potem mieliśmy ten dynks, że tak się pojawił za nim Ozaru i poszedł. A to nie było tak, że sama wejście na wieżę dawało mu... Były dwie wody. Pierwsza to ta, którą się ganiał za Karinem i to była zwykła woda. Tak. Potem wypił truciznę, Drugą. co Yajirobe tylko nawet wziął na język i powiedział, kurwa Goku nie pij tego, a Goku wychlał wszystko. No to wiesz, biorąc pod uwagę, że mamy te święte wody, które odblokowują potencjał, odblokowanie potencjału u guru i mamy też Shihana, który jest trójokim, czyli pseudokosmitą, dałbym ziemianom jakąś formę. No ale właśnie ziemianom czy ten Shinhanowi? Ja tylko ten Shinhanowi ze względu na jego pochodzenie. Ziemianom też bym dał, bo masz opcję odblokowania swoich wewnętrznych jakichś... No i w jaki sposób? Ja na przykład ziemianom, w sensie takiemu Krillanowi, Yamszy, Roshiemu, nie dawałbym, bo moim zdaniem te transformacje mogą być lepiej wytłumaczone, jeśli to kosmici się transformują, a nie ziemianie. Ziemianom to bym dał Kaiokena na przykład, albo tak jak New Hope było, że jest przerobiony Krillan na cyborga, okej. Ale takie transformacje, że gość się transformuje? No ale wiesz, na przykład, skoro i tak już na Ziemi królem świata jest gościu, który wygląda jak pies. Wiesz, o co chodzi? No ja wiem, ale mimo wszystko... Jakby na przykład jakieś, nie wiem, instynkty, załóżmy, że tak teraz to już mocno idę w fantazję. Skoro Yamcha ma te swoje Wolfram Fixty i tak dalej i się jakby, wiesz, do wilka upodabnia, nie? Podczas swoich technik, to na przykład jakaś, nie wiem, nie to, że transformacja, że on się zmienia całkowicie, ale tak jak powiedziałeś na przykładzie tego hybrydy, że jakieś aspekty Ozaru u Saiyan by były, to na przykład u Yamszy takie zęby wilcze na przykład, albo oczy wilcze, nie? I na przykład wyostrzone zmysły. Wyostrzone zmysły, no. U Krillana z racji tego, że nie wiem, jest monkiem, to jakiś buddyjski aspekt, nie? Tak jak na przykład ta Chiriku i Asuma w Naruto mieli tę taką, albo na Netero w Hunterze taką postać. Budda z tymi rękoma, co rękoma, idzie, nie? No ale to też bardziej technika, aniżeli transformacja. Ale wiesz, że z racji tego, że odblokowują swój potencjał, to jakieś aspekty im się zmieniają. Takie charakterystyczne dla nich. Tak. U Yamszy na przykład trochę więcej owłosienia na rękach, nie? Bo trochę do tego wilka nawiązuje. Coś takiego bym im dał. Bo ugryzł go wilk w młodości, jak był Wolfman. jak Spider-Man. No, ale też Shihanowi jak najbardziej. Ten Shihanowi tak. I chyba jeszcze Chaozu też, bo Chaozu, dlaczego on wygląda cały czas jak dziecko? No jest takim wampirkiem. Jest wampirkiem, no więc tutaj też, zwłaszcza, że mieliśmy Lucyfera chyba w kinówce, nie? W której? Nie, Drakulę mieliśmy w kinówce. Dracula to był gość, który walczył u baby na turnieju. Ale był taki jeden w kinówce też, co wyglądał jak wampir. No kojarzę, ale to chyba w tych pierwszych, tak. Nie? No to wiesz, takie aspekty były. Chaozu się w nietoperza mógłby zmieniać. Ale kurczę, tak jeszcze myślę, kto jeszcze by mógł dostać nową transformację. Ja mam kolejne postacie, jak chcesz to powiem. Poczekaj. Tak na szybko przelecę, tutaj nie. No to ci powiem. Kurde, Selowi bym dał. Selowi? Selowi bym dał. Ale gość nie żyje. Ale jakby na przykład, nie wiem, w Heroes go przywrócić coś, to bym mu dał. Znowu to Heroes. Wrócił Cell jako Cell Max.
Nie Cell Max, ale też nie Golden Cell, tylko na przykład biorąc, nie wiem, połączyłbym Cella z Coolerem. W sensie, wiesz, że takie jakieś kolejna transformacja nawiązująca do Coolera, nie? To No bo miał Cellowi komórki wygląda Freezy, transformacja. ale miał No. komórki Freezy, nie Coolera. Ale to Ale tyle. miał Colda. Jeśli chodzi, Miał też Colda. jeśli chodzi o transformację, to nie mam jakby swoich Goten i kandydatów. Trunks, SSJ2 na przykład, żeby w końcu dostali? Bo nie mówię tylko o jakichś nowych transformacjach, w sensie zupełnie nowych, tylko o jakichś no takich to rzeczach. tak. To Goten, ale tylko 2, nie dawałbym im 3. To jest bez sensu. Chociaż to mnie zastanawia. Skoro oni jako Gotenks mają SSJ3, to przecież oni wiedzą, jak to odpalić. Mają jeden umysł. Dzielą myśli, dzielą wszystko. Myślę, że to może być kwestia surowego poziomu mocy. Że SSJ3 to jest taka transformacja, która może być osiągnięta dopiero po osiągnięciu danego poziomu mocy, nie? Że oni jako Gotenks stają się tak silni, że mogą i że to nawet nie jest trudne, ale jako Goten i Trunks to po prostu mają za mały level, nie? Ale 2 powinni już dawno odpalić. Gotenks w jednym panelu w Mandze odpala SSJ2 i w leksykonie w Daisenshu 7 transformacji i technik Gotenks jest wyszczególniony jako użytkownik SSJ2 też. No podczas transformacji w SSJ3 na chwilę odpala Tak, jest SSJ2. taki panel, że No. ma wyładowania elektryczne i od razu łącza SSJ3, więc to, że on przełączył, jakby przeskoczył SSJ2, to nie jest prawda. On miał SSJ2, tylko po prostu z niego nie korzystał. Nie korzystał. Ale Goten i Trunks w kontekście SSJ2, no to zobacz na przykład jak Gohan osiągnął te transformacje. No to były silne emocje. W przypadku Gotena i Trunksa, gdyby oni to włączyli znowu tak po prostu, tak jak SSJ sobie osiągnęli na offscreenie, ja bym tutaj wolał, żeby była jakaś sytuacja, w której oni byliby sprowokowani do tego, żeby to osiągnąć. Ale Vegeta osiągnął SSJ2 treningiem. Nie osiągnął przez Majin, Majin Goku Seal. tak samo. No. Więc tutaj jest jakby, wiesz, zwiększa swój power level, zwłaszcza, że oni potencjalnie są jeszcze silniejsi niż Gohan. Kuźwa. Trunks Future niby tak samo, nie? Też na offscreenie, więc no, mimo wszystko to jest fajna transformacja i wolałbym, żeby jak Goten i Trunks powoli, powiedzmy, wracają do roli może nie głównych postaci, ale takich postaci, które się częściej przewijają niż tam na początku Dragon Balla Super, gdzie byli totalnymi bezużytecznymi ściekami, no to zrobić dla nich taki mały ark, w którym, albo nawet nie ark, włączyć ich do arków, gdzie oni będą mogli przeżyć taką sytuację, żeby włączyć to SSJ2. Znaczy, albo sam Trunks, albo sam Goten. Dlatego Goku i Vegeta, a propos jeszcze tego, co gadaliśmy, czy kontynuacja Dragon Ballu bez transformacji, w ogóle kontynuacja Dragon Balla bez Goku i Vegety. Kurde, ja wiem, że to jest fabuła, to jest główny bohater i jego największy rywal. Dwie największe tuzy, posągi tak naprawdę tego tytułu, ale no już bez nich. Bez nich. Koła na nowo nie wymyślisz. Ja nie jestem na to gotowy, wiesz? Ale propos przejścia do następnego pokolenia, mam jeszcze Uba. Ub to jest temat jeszcze nierozwinięty, ale jak Ub się już włączy do historii, to chciałbym, żeby on trochę zmazał te plamy po Dragon Ballu GT. I nawet nie chodzi mi o to, żeby robić tak samo Majuba, jak był w Dragon Ballu GT, bo tam... Ale to fajne było, Majub mi się podobał. Był bardzo fajny, tak. Tyle, że skasowaliśmy postać grubego Bu. I szczerze, gruby Bu obecnie w historii też nie jest za bardzo potrzebny, zwłaszcza jak został już jakby mega wyeksploatowany w Sadzemoro. Nie widzę sytuacji, żeby on miał być znowu jakoś bardzo potrzebny. Ale skoro tak naprawdę, zobacz, mamy wspomniane w Sadzemoro, że te umiejętności boskie przeszły na Kid Buu i wraz z reinkarnacją przeszły na Uba. Czyli Ub nie jest 100% ziemianinem. No, co było widać na końcu sagi Moro. Pokazał, że ma bardzo duże pokłady tej boskiej ki. Więc to, kim on był w poprzednich życiach, dalej w nim siedzi. Więc to oznacza, że on może mieć jakąś w sobie esencję Bu, bo Yemma nie był w stanie... No bo Yemma tak naprawdę został poproszony o to, żeby zreinkarnował tego Bu w nowym ciele. Więc to nie jest tak, że Up jest zupełnie nowym dzieciakiem, tylko gościem, który ma potencjał tego Majin Buu. Więc może ten potencjał też przebudzić. Sam z siebie. Tak jak rozmawialiśmy, że Goku przebudził boską ki z dupy, bo nie miał wcześniej jej w ogóle, a potem ją przebudził. Z Ubem tak nie jest. On ma w sobie ten potencjał Majin Buu i to jest kwestia tylko przebudzenia go, a nie musiał... potencjał Kaioshina też ma, nie? Tak. Daj Kaioshina nawet. Daj Kaioshina, I nie musiałby pochłaniać grubego Bu, tak jak w Dragon Ballu GT. Okej, mógłby finalnie, żeby na przykład dopełnić te transformacje, ale moim zdaniem sam z siebie mógłby mieć taką formę, która by po prostu nawiązywała do tego, że on w poprzednim życiu był Majinem.
No ale właśnie to jeszcze możemy tutaj zahaczyć o Daimę tak naprawdę, że wiesz, że to może być zalążek demona, demonicznego wymiaru jakiś, O, nie? no to już jest w ogóle zupełnie nowa ścieżka, no nie? też byłoby fajne. No, Up tutaj ma bardzo duży potencjał, ale wiesz co mi się podoba z Ubem? Jak w multiversie dali mu Kaiokena. Zajebiste to było. To mi się super podobało. No Kaioken to jest taki, no znaczy też mi się podobało, ale to nie jest unikalne. Nie jest unikalne. To dlaczego tego nikt nie ma? To też mnie zastanawia. Trenowali wszyscy u To jest bez North sensu Kaio akurat, no to jest bez No, sensu. i nikt tego nie odpalił, nie? To jest dziwne. A tutaj akurat Goku jako A mentor mogę ci dla powiedzieć Uba. w sumie, dlaczego mam taką teorię. Zobacz, Genki Dama musi być przez Goku robiona w bazowej formie, bo jak jest w Super Saiyanie, to ma w sobie ten zalążek złości. No nie? No. Więc to jest sugestia, co zresztą wiemy, że Genki Dama może być robiona przez istoty o czystym sercu. Okej, Cell w mandze mówił, że mając komórki Goku może też byłby w stanie zrobić Genki Dama, ale on teoretyzował, nie próbował tego robić. Może po prostu myślał, że to umie, ale nie umiał. Więc ja stawiam, że Goku nauczył się Genki Damy jako jedyny, bo jako jedyny gość, który trenował u północnego Kaio, miał boskie serce. I może jest tak, że z Kaiokenem jest tak samo. Że północny Kaio stworzył techniki, których mogą używać tylko ludzie o czystym sercu. Dlatego Ten Shinhan, Piccolo i tak dalej nie mogli się tego nauczyć. Piccolo to na pewno. Gohan tam nie trenował, a też ma czyste serce. Goten tak samo tam nie trenował. Ale tak sobie w sumie to coś może w tym być, bo Yamcha na początku był wrogiem Goku. W pierwszych rozdziałach był przeciwnikiem Ten Goku. Shinhan, Chiaotzu tak samo źle robili. Chiaotzu, no właśnie. Piccolo też tam trenował, ta czwórka tam trenowała, a oprócz tego tylko Goku. No, bo w sumie Krillin to nie zdążył, bo jego ciało przecież było w potrzasku, to nigdy nie trafił. Ale dobra, przechodzimy chyba do kolejnego punktu, co? Tak. Ulubione transformacje, to ja ci powiem swoje na samym początku. Ile masz? Ja mam 3 i 3. 3 ulubione i 3 najgorsze. Chociaż moi widzowie będą pewnie wiedzieli, bo ja dość często ten temat ostatnio poruszałem, bo robiłem ranking najlepszych transformacji, ale to były najlepsze pod kątem takim jak najbardziej obiektywnym. Wygląd, geneza, wpływ na fabułę i tak dalej, istotność fabularna. A tutaj mówię stricte o moich takich no chyba... to tak, to ja mam 3 i 3. Na dzień dzisiejszy, jak to się mówi. Od końca. Czyli miejsce trzecie, brązowy medal. Miejsce trzecie, Cooler piąta forma. Zajebisty. Gościu, ja nie wierzę, że ty dzisiaj tego Coolera tak pchasz. No tak. To jest miejsce trzecie. I jeszcze będzie Full Power Hearts na drugim miejscu, a na pierwszym Ultimate Full. Na drugim miejscu jest Super Saiyan 4. Nieważne w jakim uniwersum uwielbiam tą transformację. O, nawet Daima? Nawet Daima. No, ja napisałem kiedyś to w poście. Nieważne, czy to jest Daima, czy to jest GT, czy to będzie ZK, Super, AF, cokolwiek innego, Heroes. Nie obchodzi mnie to. Sam konspekt Super Saiyan 4. Na Broly w Heroes? Jest... A Limit Spoko. Breaker? Limit Breaker Full Power? Nie ma problemu. Nie obchodzą mnie konfiguracje. Sama idea Super Saiyan 4 jest genialna. Branie potencjału prymitywnego Saiyan z Ozaru. To, że jest to futro, długie czarne włosy, ogon, wielka, gigantyczna moc. Super to wygląda. Dla mnie to jest po prostu zajebista transformacja. Uwielbiam tą transformację. Nie wyrzucałbym jej. Cieszę się, że ona wróciła. Czy została wykorzystana dobrze, czy nie? Pomijam to. Cieszę się, że się pojawiła, bo ja uwielbiam tą transformację. To jest miejsce drugie, a miejsce pierwsze niezmiennie Super Saiyan 2 Gohan Teen w Sesadze. No to bardziej pod moment. Tak patrzę. Ale jako transformacja. Ogólnie Super Saiyan 2 sam w sobie dla mnie powinien być finalnym etapem Super Saiyana zwykłego. I nic więcej nie powinno tam być. Gohan osiągnął tą formę, osiągnął ją w idealnym sposób, w idealnym momencie, było to fabularnie uzasadnione, było to też ze względu na jego potencjał bardzo dobrze wprowadzone, bardzo dobrze poprowadzona forma, przedstawiona jeśli chodzi o odpust mocy, o to jak zmienia charakter Gohana, to co ona daje. To jest pik Dragon Balla dla mnie i zwłaszcza, że moja ulubiona postać, którą jest Gohan, zwłaszcza w wersji Teen, osiągnął tą formę, czyni to najlepszą transformacją w całym Dragon Ball. Okay. Plus jeszcze to, że nie wiem, czy ty w końcu słuchałeś tego, że to Ozaru tam się jeszcze z tyłu pojawia w tym tle, jak on krzyczy, to jest coś niesamowitego, najlepsza transformacja, jaką widziałem, to są 3 najlepsze i od razu przejdę do 3 najgorszych. No daj mi powiedzieć. No to ty powiesz wszystko od razu. No dobra, niech będzie. Golden Frieza najgorsza, Super Saiyan God najgorsza i Ultimate Gohan z racji tego, że zrobili z tego transformację. To
nie będę nic spoilerował jeszcze. Obśmiałem trochę tego Coolera nie dlatego, że się nie zgadzam, tylko że dzisiaj o nim mówisz chyba już z 5. raz właśnie, nomen omen, bo to 5. Bo forma. jest zajebiste, bo wiesz, ja bardzo pamiętam, jak on się pojawił w tym filmie kinowym, jak on orał tego Goku. No już ostatnio masakra. nawet rozmawialiśmy o tym, No, no, a nie, ale a mi się- choreograficznie to było spoko. Ta transformacja mi się podoba z tego jednego szczegółu, że jak on mówi it's time to die, nie? To mu się pojawia ta maska. To No. jest człowieku hype. No ale dawaj ty. Teraz to chyba, jak nasłuchałem się trochę ciebie, to moje transformacje będą mocnym statementem. No U mnie dawaj. jest tak, że mam 2 pierwsze ulubione w miarę jasne, niezmienne od lat. Co do 3, bo ja też się skupiłem nieco bardziej na takich sajańskich, bo mógłbym wspomnieć na przykład o pierwszej formie Cella, którą lubię, ale czy to nazywać transformacją? No niby się przetransformował z larwy w pierwszą formę, no okej. Ale nie wybieram, wybrałem sajańskie. Ultra Instinct, mimo wszystko, ale Omen to jest Okej. też z całym, O, ciekawe. z całym pakietem. Ultra Instinct. Ale Hype, dlaczego Omen, a nie zwykły? ze względu właśnie chyba na to, o czym wspominałeś. Kompletnie czyli niezwykły, przepraszam. ten perfekcyjny, perfected, No. nie? A czekaj. Ja do Ultra Instynktu mam olbrzymi sentyment i zgadzam się z tym, że ta transformacja Ale srebrnowłosa... dlaczego Omen właśnie? Bo to był taki etap, w którym trochę widziałem właśnie Goku w bazowej formie z tą boską transformacją. Nie miało to aż tak wielu cech transformacji. To było widać, tak jak na przykład mówiliśmy o tym, że Vegeta w Ultra Ego nie powinien aż tak bardzo się zmieniać, tylko mieć trochę inną aurę, może inne źrenice, żeby było widać, że jest nadal tym Vegetą, ale używa boskiej formy. I ja to właśnie widzę w Omenie. Goku ma nadal czarne włosy, ma inną poświatę, trochę powiedzmy ta aura zmienia mu ułożenie włosów, ale nie jest to inna zupełnie transformacja. Źrenice ma inne. Sam fakt, że jest to w jakimś sensie niedopracowane, to też jest dla mnie atrakcyjne. Okej. Wydaje mi się, że po prostu to jest też kwestia tego, że bardzo, tak jak ty SSJ2 Gohana dobrze wspominasz, ja też wspominam SSJ2 Gohana bardzo dobrze, ale te czasy turnieju mocy mają takie specjalne miejsce w moim sercu i Saga Moro, jak też wychodziła w mandze, to jest dla mnie taki moment, który bardzo dobrze wspominam w ogóle w historii Dragon Balla, ale zgadzam się z tym, że Srebrnowłosy Ultra Instinct mógłby nie istnieć, mógłby. No. Ale to nie jest tak, że ja go nie lubię, bo też go bardzo lubię. Ale no, po prostu nie jestem ślepy na jakieś tam wady, nie? Mówię, no to mamy pierwszą, dawaj drugą. Pierwszą. Ta druga, która też jest zawsze wysoko, to jest zwykły Super Saiyanin, nadal, mimo wszystko. Okej. No tak, no, Bo klasyk. jakby nawiązuje tutaj do Namek i do tego zamknięcia tego cyklu, do tej historii Saiyan, Freezy, Zemsty, Bardoka, Króla Vegety, w ogóle Vegety, który wraca, który przylatuje na Ziemię, chce ich zabić, potem błaga Goku o zemstę na Freezie i ta legenda się w końcu ziszcza, no nie? Więc SSJ w tamtym momencie miał olbrzymi wpływ na fabułę, no i też kultowość swoja, niepodważalna. Chociaż też to nie jest tak... Słyszysz, kurwa? No. Sąsiedzi, mam nadzieję, że nie będą wiercić aż tak bardzo. Moim zdaniem nie ma w Dragon Ballu form idealnych. To nie jest tak, że ja tutaj wywyższam te formy na pierwsze i drugie miejsce bez żadnych wad albo z jedną wadą. Nie, dlatego też widzę, że w Super Saiyanie Super Saiyan stał się niczym, tak jak powiedziałeś. Ewentualnie w takich historyjkach filerowych, nie filerowych, takich bardziej przyziemnych, jak Goten i Trunks kontra Hedo, no nie? Tam był Super Saiyanin i on został użyty do tego, żeby wykończyć tego ostatniego Dino Droida, ale to nie było jakoś szczególnie ważne. Więc te dwie formy mimo wszystko. I powiem ci, że zastanawiałem się nad trzecią i może to będzie dla niektórych zaskoczenie, ale wybieram SSJ4 z Dragon Balla GT. Za to, jak został wprowadzony i co znaczył. I też za wygląd. No zajebista forma to jest, no nie oszukujmy się, kuźwa. Tutaj cały pakiet biorę, tych wszystkich zalet wsadzę Baby'ego, bo mimo wszystko jakbym miał wymienić wady, to Vegeta SSJ4 samo w sobie to jest dla mnie wada. Sposób osiągnięcia, to co zrobił, a w zasadzie czego nie zrobił i nawet to, że Gogeta w SSJ4 wygląda trochę inaczej. No, on ma czerwone włosy, nie? Podczas kiedy w zasadzie też nie jest to w żaden sposób wytłumaczone. Nie do końca mi się to... W sensie wizualnie to jest atrakcyjne, ale to jest kolejna rzecz, która nie jest wytłumaczona i mimo tego, że mogę to zaakceptować, bo to jest po prostu fajne, to po jakimś czasie ta fajność, tak jak w przypadku chociażby tego Beasta, tak jak ci mówiłem, że ona jest fajna jak to widzisz, a potem jak już trochę emocje ostygną i próbujesz dopisać do tego sobie jakieś wytłumaczenie w głowie, to trochę nie jesteś w stanie.
Więc mimo wszystko, to są 3 moje takie, które na dzisiaj wymieniam. Tak jak mówię, ta trzecia to może być ruchoma, nie? Za tydzień mnie zapytasz, czy za miesiąc, czy za pół roku, to może być inaczej. Ribranka. No, może będzie Ribrian na 3. miejscu. 3 najgorsze, Blue Evolution, to już wspominałem dlaczego. SSJ4 z Dragon Ball Daima. Też już wspominałem dlaczego. Ta forma nie ma w ogóle sensu, nie powinna się pojawić w tej serii. Jest chamską próbą sprzedania czegoś, co już powstało. No więcej psuje niż pomaga, nie? I wizualnie jest nudna. Ze względu na to, że jest bardzo monotematyczna pod kątem kolorów. W Super Saiyanie 4 z Dragon Balla GT mieliśmy czerwone futro, czarne włosy, niebieski pas na stroju Goku, który rozbijał trochę tę bryłę kolorystyczną. Mieliśmy podkreślenia otoczki, pod oczami. tak. Wszystko, powiedzmy, ze sobą współgrało, mimo tego, że to były inne kolory. W Dragon Ball Daima mamy czerwone futro, czerwone oczy, czerwone włosy, czerwone wszystko, nie? I wielkie łapy. I wielkie łapy akurat są fajne akurat. To może być kontrowersyjne, ale nawiązują do tego Ozaru. Może trochę do tej hybrydowej formy, o której mówiłem, nie? Bo oryginalny design Katsuyoshiego Nakatsuru w przypadku Dragon Balla GT też miał trochę większe dłonie. Tylko potem one zostały zmniejszone. Ale Goku też traci ten pas przy spodniach. Przez co pomarańczowe spodnie od razu wchodzą na czerwone futro i jest to się trochę zlewa. Gdyby był pas, który trochę rozdzieliłby, jakby tak mówię, rozbiłby tę bryłę, to wyglądałoby to atrakcyjniej. No i trzecia forma, o której też wspomniałeś, Ultimate. Dokładnie z tego samego powodu co ty, ale Ultimate Gohan. Bo to zmieniło swoje znaczenie na przestrzeni lat i to mi się nie podoba. Nie powinna to być transformacja. Ultimate Gohan to nie Bo Ultimate na przykład Piccolo Spoko. Ultimate, nawet Krillin to nie za bardzo Ultimate, nie? Ale wiesz o co chodzi. Ultimate Gohan. Nie, to się zgadzam. No to co? Mamy to i zostaje ostatni To segment. czy to? Co Ja masz? ci jeszcze przygotowałem. Moi drodzy, Dawaj. mieliśmy tutaj sobie zrobić to czy to, ale ja nie będę cię tutaj cisnął no, za to, wybacz, no, bo z małym, kuźwa, normalnie miałeś betoniarkę, miałem, nie? więc zresztą w pierwszej naszej rozmowie ty mi przygotowałeś to czy to, chociaż to jeszcze była taka powiedzmy bardziej forma wywiadowa niż rozmowowa. Ja ci przygotowałem takie pierwsze co mi przychodziło do głowy, nie wiem, zobaczymy. Jesteś gotowy? Jest 10 punktów. To czy to, czyli ja Maćkowi daję do wyboru jedną rzecz albo drugą i ty bez zastanowienia mówisz co byś wolał, a może potem się zatrzymamy na jakimś. A jest pomidor? rzeczy. Nie ma żadnych pomidorów, kurwa. Gościu. Dobra, dawaj. Mówię tutaj o moment. Teraz pytam pierwszy o moment. Scenę. No. Transformacja w SSJ Goku na Namek, czy transformacja w SSJ Goku przeciwko androidowi 19 i 20? 19-20. Pewnie ze względu na to, że jeszcze nie wiecie o mnie wszystkiego. Tak. No, cały ten dubbing. A nie, w ogóle lepiej wizualnie. Dobra, czekaj, zaraz do tego przejdziemy. Zaraz będą jakieś erraty. Lecimy dalej. Kreskowo, genialnie to wyszło, kreskowo. Moment transformacji, włoski, Tak, nie? Niebieskie tak, oczy. Tak, na czarnym tle, super. No. Vegito z Dragon Balla Z, Vegito z Dragon Balla Super. Z. Gogeta z Fusion Reborn, Gogeta z Dragon Balla GT. GT. Teraz będzie mocne. Powrót mangi Dragon Ball Super z najlepszą sagą do tej pory, albo trafienie mangi w karciance One Piece. Tu jeszcze raz, poczekaj. Powrót Manga Dragon Ball Super wraca i ma najlepszą sagę do tej pory, No. albo trafiasz kartę mangę Kartę. w Dobra, One Piece. już wiem. Trafiam mangę w One Piece. Naprawdę? No a jak? No naprawdę? Stary. Gościu, Oczywiście. ty egoisto! Nie no, stary, no mangusie, tylko mangusie. To bez, bez podjazdów. jakby manga wróciła i mielibyśmy tak dojebany ark, żebyś wypadł z kapci i potem to w anime i w grach i tak dalej. Ale to zakładamy, że ona potem jak już wybiorę, to ona nigdy nie wraca? No wybierasz jedno albo drugie, gościu. No nie, to mangusie wybieram. One Piece'a wybieram. Wybieram One Piece'a. Dobra. Ultra Instinct, to już nawet wiem. Ultra Instinct Omen czy Perfected Ultra Instinct? Dla mnie? No. Zaskoczę cię. Omen. Nie zaskoczyłeś mnie. A myślałem, że po tym wszystkim, że będzie Wydawało bardziej... mi się, że dzisiaj bardziej tak hejtowaliśmy Perfected. Perfected, no. Znaczy nie ale hejtowaliśmy, ale ja lubię te formy, ale no jakby są
Omen, bo Omen właśnie tak jak powiedziałeś, jest czymś niekompletnym i to mi się też podoba, że jest takim pomostem trochę, nie? Uwaga, teraz mieszamy światy. Awatar z Ki Goku, no nie? Albo Susanoo z Naruto. Susanoo z Naruto. I tutaj stawiamy kropkę, bo wiem, że cię może język świerzbić. Nie, Susanoo z Naruto, po prostu... Dobra, nie, Wytłumaczenie tego jest lepsze. Już? Jedno zdanie, tak, Dobra. już, jedno zdanie. Pan z Dragon Balla GT. Poczekaj. Chodzi mi Awatar Goku. No, ale ja nie pytam. Brakuje mi wytłumaczenia, czym to jest. Dobra. Awatar Goku. Dobra. Następne, gotowy? No, Pan z GT, pan z Dragon Balla Super. z GT. O, naprawdę? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Bo lubię ją, taką postać trochę takiej punkowy, takiej wiesz, tomboya? tomboya. No, lubię to. Lubię takie, że jest taka zadziorna. Widać było, że nie widzi się z tym dziadkiem, że trochę tego czasu minęło, że jej dojrzewanie poszło, no jest laską w okresie dojrzewania w buncie, nie? Lubię to. Jest urocza. Potem im dalej, tym jest bardziej urocza. A ja teraz zamykam okno, bo mi teraz wywożą śmieci. No dobra. Więc tu pan z GT, bezapelacyjnie. Zwłaszcza, że zrobiłem jej liderka w Dokanie. Na bazie tego questa. Wymaksowałem już ją praktycznie, całą. Nie wiem, o której mówisz. No masz tam, że ona jest na tej planecie takiej pszczółkowej. Aha, ta. No okej. No, Masz już ją jako legendarkę? no teraz muszę zrobić Eza i będę miał już ją całą. Kurde, gość nawet już wie, co to jest Eza, jestem dumnym. Idziemy dalej, 3 ostatnie. Dawaj. Uwaga. Goten z Dragon Balla Super, czy Trunks z Dragon Balla Super? Goten. Mówisz o najnowszych ich wersjach? O najnowszej historii, tak. Okej. Super Hero i tego prequela do Super Hero. Uwaga, teraz będą dwa, na których się musisz skupić. No. Uwaga. Pierwsza opcja. Spotykasz się i masz możliwość porozmawiania z Toyotaro. Możesz mu zadać różne pytania, dowiedzieć się różnych rzeczy. Albo w sklepie unbox.pl dostajesz alokację na DBS Masters i One Piece'a. No to drugie, na Unbox.pl dostaje alokację. Jaki gość, to jest, nie wierzę! Nie No wierzę! stary, no pewnie, że tak. No Nie stary, wierzę, nie gość. no, On kurde. kurwa woli mangę, trafi ci se... Nie, dobra. No szanuję, Ale jesteś wiesz, ale człowiekiem powiem ci biznesu, dlaczego. ale... Powiem ci dlaczego, bo No. Toyotaro po pierwsze nigdy nie został oficjalnie namaszczony jako spadkobierca, więc co on mi powie... To są dla ciebie naprawdę powody, nie zapytałbyś go o nic. Ale o co ja mam go pytać, skoro nic, co on powie, nie jest ważne? W sensie takim, zobacz, dla przykładu, powiedział, że Ja nie ludzie- ale on, wiadomo, że on na przykład nie powie ci, o, to będzie w następnej sadze, a może nawet powie ci, co będzie w następnej sadze, tylko nie powie ci, kiedy to będzie, bo jeszcze Shueisha go wstrzymuje. ale o co ja bym miał się go zapytać No tak nie naprawdę? wiem, o rzeczy, które tworzył z Toriyamą, jak na przykład wyglądał proces tworzenia poprzednich arków, co jest pomysłem Toriyamy, co jest jego pomysłem, Ja jestem konsumentem. jakie ma pomysły na następne arki w Dragon Ballu Super, dlaczego Nie, manga ja Dragon Ball jestem- Super nie wraca? Jestem konsumentem i oceniam finalny produkt, a nie interesuje mnie proces twórczy. To jest A- mocny statement, chłopie, co do tej pory mówiłeś, to jest słaby statement, ten jest mocny. A Unbox.pl to jednak to jest dostać alokację. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ciężko jest dostać Bandaya. Kuźwa Waczo, to 4. miesiąc i na razie jest bez szans, nie? Ostatnie jest mocne, mam wrażenie, że tutaj No będziesz dawaj. miał problem. Uwaga, Dawaj. pierwsza opcja. Manga One Piece zostaje wstrzymana na czas nieokreślony. Druga opcja. Barcelona wygrywa 3 Ligi Mistrzów z rzędu. Że mam wybrać? Co lepsze? Tak, co byś wolał? Musisz No coś wybrać. Barcelonę. Żeby wygrała 3 ligi, bo jestem w stanie to przeżyć. Okej, to One Piece'a widzę, że jesteś No taki... to nie. One Piece jest u ciebie nie. na pierwszym miejscu. Oczywiście. Dobra, ale ja się jeszcze zastanawiałem przy tworzeniu tego, żeby napisać 5 Lig Mistrzów z rzędu. Nadal byś wybrał Barcelonę? Tak, ze względu na to, że po pierwsze w starym formacie Champions League, tym starym przed 92 rokiem, Real był pierwszy, który zdobył 5 Lig Mistrzów, więc jakby spoko, to już mam odhaczone. To 6. To Barcelona zdobywa 6.
Dalej wybieram Barcelonę. Dalej To wybieram ile Barcelonę. musieliby wygrać? Nie ma. Musieliby nie ma, więcej nie ma. niż 15 mieć, żebyś wybrał? Możesz no, nawet może mieć 100 Lig Mistrzów. Nie chciałbym, żeby... To Jude Bellingham przechodzi do Barcelony i pali A koszulkę niech Realu. przejdzie, niech przejdzie. On niech kurwa niech kocha przejdzie. One Piece'a, ja nie wierzę. On kocha One Piece'a. Ja nie chcę, ja bym się z całym szacunkiem do Hunter x Hunter, nie? Ale gdybym ja był takim, bo ja nie jestem takim super fanem Hunter x Hunter, nigdy nie byłem. No. Sam też dropnąłem mangę w pewnym momencie, bo jak się zaczęły hiatusy pojawiać, nie? Togashi, tak? Togashi to jest. Jak zaczął Togashi bardziej woli grać w gry niż tworzyć sobie mangę i zaczął, wiesz, robić te przerwy, ja dropnąłem tego Hunter x Hunter. Trochę tam czytam sobie na bieżąco to, co jest, ale gdybym ja był fanem, takim jak ty jesteś, bo ty uwielbiasz to uniwersum. Nie. Ja z 5 dni temu sobie nadrobiłem mangę i ja nie chcę tego Ale czytać dalej. Jest to ważne dla ciebie, było tak, ważne. ja lubię anime. Mangę, A okej. anime, tylko anime. Mangę To wiesz- przeczytałem i mi się nie podoba. Dobra, to może uznajmy, że po prostu gdybym ja był fanem czegoś i to coś by mi zabrano z takiego właśnie powodu, że Togashi woli coś innego, jest chory, cokolwiek, chociażby wszyscy fani Berserka i jak Miura zmarł i widać, że teraz ta jakość nie jest taka sama, kiedy jeszcze on tworzył tą fabułę, to ja bym cierpiał strasznie na tym. Kurwa, no Berserk i też Hunter x Hunter swego czasu, ale Berserk miał taki potencjał na taki zajebisty koniec i wiemy, że to, co się zadzieje, pomimo tego, że są plany, są szkice, wszystko zostało jakby, można powiedzieć, dopracowane, to, co dostaniesz od śmierci Miury teraz i do końca, to już nie będzie to samo. To kuźwa nie będzie to samo. No dobra, to rozumiem, że One Piece'a nie tykamy, to jest świętość. Nie tykamy, to jest święty graal. Kurwa, to jest tak dobre, to jest tak dobre gówno, że masakra. Jeśli ja dożyję 80 lat, o co mam taką nadzieję, to ja bym chciał oddać swoje 10 lat, 15, 20 z życia, żeby tylko Oda, kurwa, to dokończył, nie? Okej. A no, chciałem też coś na przykład dać w stylu, że One Piece ma niesatysfakcjonujące zakończenie, ale myślę, że wybrałbyś wtedy zupełnie to drugie. Niezależnie Ale co? od tego, co... No to dawaj ty. Co Nie, ci się nie wiem, tak po prostu zastanawiałem się, co mogłoby być takie, żebyś wybrał to, że One Piece ma Nie, no też musielibyśmy wchodzić w jakieś grube tematy. Nie, dobra, tyle przygotowałem, 10 punktów. Ty nie przygotowałeś żadnego, to mnie gościu nie rozliczaj. Z Dragon Ballem to jest tak, że dla mnie, tak jak mówiłem, dla mnie to jest niesamowicie wielki sentyment. Jest to bardzo ważne ze względu na drogę, którą ja przebyłem jako fan po prostu japońskiej animacji, ale dla mnie Dragon Ball był trampoliną do szerszego świata, który po prostu mi się objawił przed oczami. No okej, nie ma w tym nic złego. Wiesz, uwielbiam Dragon Balla, znam go na wylot, bo obejrzałem go kurwa 13-15 razy, to jest, wiesz, oglądałem to masakra wiele razy i czytałem to też od cholery wiele razy. I nie pamiętałeś, że były 2 święte wody. Teraz już kojarzę, bo pierwsza to była przed Tao Pai Paiem, a druga była przed Piccolo Daimao. To spokojnie na odświeżenie czasami tak potrzebuję. No. To Dragon Ball jest dla mnie ważny, jestem mu wdzięczny, ale kuźwa, no Oda jest kurwa gołtem, nie? I powiem ci więcej, nawet Bleach, pomimo tego, że ty go nie lubisz, to na papierze mitologia świata Bleacha jest kurwa top 2, nie? Jest zajebista. Tylko to, że Kubo Tite odjebał i odleciał, ja nie wiem, czy on coś ćpał, czy nie ćpał, jak on tworzył potem tą fabułę, to co on tam napisał. Stary, jak możesz dać atak, który ma moc milionów słońca? Przecież to się kurwa, weź to sobie przelicz, napisz sobie ile słońce ma temperatury, zobacz ile tam jest zer i że gościu ma kuźwa moc takiego ataku. To jest tak pojebane, że to jest masakra, nie? No, nie doszedłem jeszcze do takiego momentu, może i lepiej. Może kiedyś sobie dojdę. Więc tam to odlecieli z tym. I dlatego Dragon Ball jest ważny, jest spoko, ale co by się nie zadziało, to czy mam okazję porozmawiać ze Toyotaro, ja bym mógł z nim piątkę zbić, powiedzieć, że szanuję za robotę, ale nie interesuje mnie to, co on myśli. Okej. Bo już nie ma, ale jakbyś zadał to pytanie o Toriyamę, to bym się zawahał. Okej. Zadałem o Toyotaro, bo myślałem, że może będą cię obchodzić przyszłe losy i chciałbyś coś zapytać. No okej. Jest pytanie, które chciałbym zadać Toriyamie. Jest. O, to... Dlaczego nigdy nie dbał o fabułę? Dlaczego nie przykładał wagi i uwagi do tego, żeby zachować jedną ciągłość fabularną, żeby wszystko było razem ze sobą spięte, tylko tworzył tak, jak mu się podobało. Rozumiem to? No przecież on gagowe mangi lubił rysować najbardziej.
Ale dlaczego, skoro już stworzył jeden ark, sagę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, to czemu potem robił w Daimie na przykład, czemu zrobił retcon wszystkiego? Czemu on to wprowadzał w taki sposób? Co nim kierowało? To jest pytanie, które chciałbym mu zadać. No dobra. Ale kończymy na dzisiaj. Następne tematy mamy, ale ja też wrzuciłem na kartę społeczność post z zapytaniem. Prawdopodobnie jak ten film widzicie, to ten post ma już lekko ponad tydzień, ale jeśli chcielibyście w zasadzie zaproponować nam jakiś temat, to możecie skorzystać w ogóle z sekcji komentarzy, nie musicie wracać do tamtego posta, więc czekamy na wasze tematy, jak coś to my mamy swoje. Maciek tam patrzy, czy jeszcze morda mu się nie rozpadła, tak do kamerki Nie, się no przybliża. kurwa, właśnie miałem ci powiedzieć, że człowieku takie piecze ta morda, kurwa, a wiesz co jest najlepsze, że... Dobra, to wiesz co, jak to Znowu- się nazywa? znowu Bepanten, się pojawią- do pośladków dziecięcych. Mam. Bepantenem sobie smaruj. Enilet mam ze sobą, ale zaraz na pewno się znajdzie jeden, który znowu powie, że jestem naćpany na kacu, na furany czy coś. Kurwa nie, ja mam po prostu chorobę skóry. Więc wiesz. Następnym razem załóż białą koszulkę, to będziesz flagą Monako. Tak. Ale wiesz, że biała gorzej robi niż czerwona? Czerwona trochę się... Odwraca uwagę. To może No, czarną trochę załóż. ten. Może czarną załóż. Albo czarną. Myślałem, żeby założyć unboxa koszulkę, ale jakoś tak mówię, dobra. Nie, chuj dzisiaj tam. nie ma tematu w zasadzie takiego unboxowego. Następnym razem. Nie ma. Ja ostatnio A w założyłem. ogóle, nie wiem, czy następnym razem, albo za 2 podcasty, to będzie prucie wspólne paczek już. Jakich paczek? Gdzie? Kiedy? Co ty do mnie mówisz? Z Naruto. 28 albo 2 września jest premiera drugiego setu. Chcesz zrobić prucie tak przez kamerki, czy mam przyjechać? Albo przyjeżdżasz, albo przez kamerę. Zobaczymy, jak się dziecka pozbędę. To źle zabrzmiało, ale wiesz, o co chodzi. Jeśli to żonę spoko. wyślę do teściów, Ja to nie śledzę tych próbujemy. premier aż tak bardzo, to nawet fajnie. Zrobimy No, to. 2-3 tygodnie zostały. Masz więc już się tam szykuj. potwierdzone jakieś tam coś, co będzie na sklepie? Zaraz idę do Montera i zobaczymy, Okej. co tam jest. Czyli nie No, możemy jeszcze break the news tutaj na łamach Nie odcinka. możemy. Ale Dobra. dziękuję za dzisiaj. Buziaczki. No super. No to czekamy na wasze opinie, na wasze przemyślenia dotyczące się dzisiejszych mocnych statementów, hashtag mocnych statementów, albo słabszych Ale- statementów. Ja jestem ciekawy, co widzowie właśnie sądzą najbardziej o Digimonach, Pokemonach, bo wiem, że ktoś ci zadawał to pytanie, czy oglądałeś Digimon. No zadawał. To się zadawał. pojawiało u Zadawał, ciebie. bo To się pamiętam, u ciebie że odpowiadałem. No. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Dużo tematów jak dziś jestem. poruszyliśmy, więc jak chcecie, to możecie się ustosunkować. My się z wami żegnamy, dziękujemy za oglądanie, zostawcie lajka. W zasadzie nawet nie muszę odsyłać na twój kanał, bo to jest tak wyświetlane, że nasze kanały są współpraca, no nie? Więc do Maćka też możecie zajrzeć. Tak jest. Tyle. Siema. Miłego dnia. Jana.